Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu W ogniu pytań. Dzisiejszym moim gościem jest Renia i ten odcinek będzie taki troszeczkę duchowy, troszeczkę rozwojowy, troszeczkę ezoteryczny, może emocjonalny, rozwojowy. No, zresztą słuchajcie, to dowiecie się. Dzień dobry, witam cię. Dzień dobry, witaj Oskar i witam wszystkich, którzy będą słuchać tego podcastu. Albo oglądać. Albo oglądać. Powiedz widzom, słuchaczom, czym się zajmujesz, kim jesteś? Mieszkam tutaj w Holandii od 17 lat. Jestem mamą 2 synów dorosłych, z jednym mieszkam z synem, jeden jest w Polsce i mieszkam tutaj, pracuję. I można powiedzieć tak, ostatnio uświadomiłam sobie, że robię tak naprawdę 4 czynności w moim życiu. I są to, czyli praktykuję, medytuję, pracuję i maluję. 4 czynności, które sobie wypracowałam przez ostatnie lata. I bardzo dobrze mi jest z tym, tak jak żyję teraz. No to widzisz, powiedziałaś coś, czego nie wiedziałem odnośnie malowania. O to też cię później zapytam. Mam nadzieję, że się rozwiniesz. Powiedz mi w ogóle, skąd się zaczęła twoja przygoda z duchowym rozwojem? O, tak zacznijmy i później możesz też płynnie przejść do tego, którą ścieżkę rozwojową wybrałaś, bo ich jest mnóstwo. Tak. Zanim ja doszłam do rozwoju duchowego, to bardzo dużo rzeczy w moim życiu się zadziało. I można powiedzieć, początek mojego ogólnie rozwoju osobistego był rok 2010. To było 3 lata zaraz po przyjeździe do Holandii, kiedy bardzo zaczęło moje zdrowie szwankować. Ale tutaj pracowałam na różnych funkcjach, takich na szklarniach. Bardzo ciężka praca była, jeszcze byłam... Znam to z autopsji. Tak, więc ja też byłam jako samotną mamą, wychowywałam właśnie 2 synów. No i że tutaj było mi wtedy nie było za łatwo z tym wszystkim sobie poradzić. Chłopcy byli już w takim wieku 9-12 lat, później 10, 13, 15, 16 i były takie różne problemy wychowawcze. No i przy tym zaczęło właśnie bardzo doskwierać moje zdrowie. Praca, duży stres, gdzie nie mogłam sobie poradzić właśnie z wychowywaniem moich synów i zgłosiłam w ten czas się o pomoc do szkoły i tam skierowano mnie to było właśnie w 2010 roku, skierowano mnie najpierw z synem do psychologa. Jeszcze to była bariera językowa, wszystko było takie naprawdę trudne dla mnie, bo ja w ten czas miałam 36 lat, jak przyjechałam do Holandii, to już było po 3 latach, to byłam krótko przed 40, więc ten język u mnie też bardzo słabo szedł, żeby mogła się uczyć. Więc skierowano właśnie najpierw mojego syna, nas wspólnie, a później trafiliśmy na polskiego psychologa, który, tak można powiedzieć, zaopiekował się nami. No i później mój syn miał też taką konkretną opiekę, też psychologiczną ze szkoły. No i później ja trafiłam też do psychologa właśnie do Amsterdamu, gdzie tam podjęłam terapię, która trwała 6 lat, przy której tak naprawdę wtedy wszystko się zaczęło u mnie. Cała przemiana taka, tak zwana. Tak, zaczęłam tak naprawdę poznawać w ten czas siebie, z jakiego otoczenia pochodzę, z jakiej rodziny pochodzę, bo kompletnie to wszystko było gdzieś wyparte, wymazane. A najbardziej doskwierało mi zdrowie z tym, że moje ciało bardzo chorowało
I i cała somatyka po prostu w ciele zaczęła mi szwankować, w głowa, umysł. Można powiedzieć, że ja wtedy miałam różne myśli. I te problemy były spowodowane właśnie tymi sytuacjami, które się tam działy wcześniej w dzieciństwie chociażby? Tak, ja się właśnie w ten czas dopiero dowiedziałam, tak naprawdę, mówię krótko, przed 40 lat miałam, dopiero się dowiedziałam tak naprawdę, jak nasze dzieciństwo wpływa na nasze życie później dalej. I jak zaczęłam przez te 6 lat, bo to był naprawdę bardzo długi proces, tydzień w tydzień, uczyłam się asertywności, uczyłam się stawiania granic, uczyłam się tak naprawdę dowiedziałam się, że jestem dzieckiem DDA, DDD, że nie byłam w ogóle zaopiekowana w dzieciństwie i tak naprawdę to wszystko, co ja otrzymałam od swoich rodziców, ja wszystko przekazywałam dla moich dzieci. Takie powtarzające się po prostu. Tak. Ja to tak zawsze mówię, że to można porównać do takiego programu komputerowego. My rodzimy się z czystym dyskiem, z jakimś tam systemem operacyjnym, no i od dzieciństwa instaluje nam się różne oprogramowanie. Świadomie bądź nieświadomie, często jest to nieświadomie. No i później właśnie z tego często wadliwego oprogramowania korzystamy później przez całe życie, nie zdając sobie z tego sprawy. Ja to też mówiłem na jednym z poprzednich podcastów właśnie to, co powiedziałeś, że dzieci bardzo są podatne na wszelkie sugestie, na wszystko, co je otacza. Ja też się mocno interesuję właśnie i hipnozą, ale też falami mózgowymi. I dzieci do 7-8 roku życia, ich umysł działa na innych falach mózgowych niż mózg osób dorosłych. My funkcjonujemy w stanie beta, a te dzieci funkcjonują do 7-8 roku życia właśnie w stanie alfa. Więc to jest taki stan lekkiej hipnozy, powiedzmy, powiedzmy medytacji, gdzie ten umysł jest wyciszony, jest bardzo podatny na wszystkie rzeczy po prostu, chłonie jak gąbka. Chłonie jak gąbka, dokładnie. Więc jak ja dopiero właśnie w trakcie tych wszystkich spotkań zaczęłam to wszystko odkrywać, to wtedy tak naprawdę dopiero zaczęło się u mnie wszystko uaktywniać i ja popadłam w taką bardzo silną depresję w tym czasie. I były też jeszcze takie momenty, że w sumie można powiedzieć, że ja przyjechałam do Holandii dlatego, żeby uciec z mojego miasta. To był w sumie początek, bo w Polsce już 2 lata przed wyjazdem bardzo uaktywniło się we mnie ataki paniki, lęku, gdzie po prostu lądowałam w szpitalu, karetką mnie zabierano i po prostu byłam tak jakby wewnątrz cała rozklekotana. I już w ten czas doktor powiedział, że powinnam zmienić otoczenie ludzi, wyjechać i dlatego zdecydowałam się na wyjazd właśnie do Holandii. I jak już tutaj byłam, te 3 lata, to jednak te ataki one wcale nie odchodziły, bo one były cały czas ze mną, bo tak naprawdę całe wychowywanie, mieszkanie, wszystko spadało na moją odpowiedzialność, bo nie miałam partnera, nie miałam męża, wszystko robiłam sama. Głowie. Tak, pracowałam świątki, piątki, soboty i później zapłaciłam to zdrowiem, ale na tamten czas ja nie miałam po prostu innej opcji. Nie wyobrażałam sobie, żebym ja miała nie pracować, bo trzeba dzieci wychować, utrzymać, a tak naprawdę nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo moje zdrowie i moje ciało niszczę. Do tego zaczęły się pojawiać właśnie różnego bóle kręgosłupa, bo to praca na szklarniach. Niestety. Nie wysypiałam się i jak zaczęłam tą terapię psychologiczną, to później zaczęło wszystko po prostu wychodzić.
No i niestety moja terapia odbywała się tak, że po roku czasu musiałam przyjmować leki farmakologiczne, bo tak bardzo głęboko się wszystko zaczęło uaktywniać, wszystko zaczęłam sobie przypominać. To jeszcze bardziej tam cię zaczęło tak, wszystko atakować, tak? Tak, co tam się właśnie działo w dzieciństwie. No i przed moment, że ja po prostu nienawidziłam. Nienawidziłam swoich rodziców, nienawidziłam swoich braci, nienawidziłam nikogo, nienawidziłam całego świata. I dopiero terapią powoli zaczęłaś to jakby stabilizować, tak? Tak, musiałam przyjmować leki, żeby te złe emocje emocje moje wyciszyć, bo tak naprawdę terapeutka nie mogła ze mną rozmawiać, bo co przychodziłam, to ja po prostu wylewałam tylko łzy, płakałam i nie umiała ze mną pracować, więc w ten czas były bardzo mi potrzebne te leki, więc je stosowałam. I one były na zasadzie po prostu, żeby cię troszeczkę uspokoić, tak? Tak, i żebym ja mogła funkcjonować i pracować, wykonywać pracę, którą miałam właśnie. Drogi widzu, słuchaczu, jeżeli chcesz pomóc w rozwoju tego podcastu i tworzeniu jeszcze lepszych treści, możesz wesprzeć ten kanał, stawiając mi wirtualną kawę. Link do strony znajduje się poniżej w opisie tego podcastu. Każda kawa przynosi ogromną radość i motywację i przy okazji pozwala tworzyć coraz lepsze treści. Nie zapomnij również o 2 ważnych krokach: kliknięciu subskrypcji oraz zostawieniu komentarza. Dzięki nim algorytm YouTube pozwoli dotrzeć do nowych odbiorców. Jeżeli ta rozmowa wam coś otworzy, coś pięknego wam pokaże, zainspiruje, to po prostu podeślijcie ją dalej, bo to pomaga promować fajne, wartościowe materiały na tym kanale. A tymczasem wracamy już do materiału. Dobrze, i powiedz mi właśnie z tym dalszym etapem tego rozwoju, czyli ta praca z psychologiem pozwoliła ci troszeczkę zrozumieć te emocje, troszeczkę je opanować, przytłumić. Jaka była później droga dalsza? Tak, to było mi bardzo potrzebne właśnie dla wiedzy, bo tak naprawdę ja żyłam bez wiedzy, tak, skąd to wszystko się dzieje. I rok po właśnie już opuszczenia fotela, tak, to zaczęłam poszukiwać czegoś innego dla siebie, czyli nie chciałam wracać do pracy na etat. Wiadomo, że się zaczęłam też w międzyczasie, uczyłam się trochę języka, więc ze szklarni chodziłam, pracowałam na magazynach różnych, ale to też nie było tak do końca. I pewnego razu na Facebooku pokazało się, to wtedy był taki bardzo 2016 rok, pokazywały się reklamy Pracuj w domu. Tak. No i w ten czas ja się zainteresowałam pracować w domu. Fajnie, jakbym sobie w domu pracowała. O co chodzi? Bo marzenie każdego. Tak. I w ten czas okazało się, że to był multilevel marketing. Ja w ogóle nie wiedziałam, co to jest, o co chodzi, co to są liderzy, coacha i tak dalej. No ale tam się zapisałam do jednej firmy i zaczęłam po prostu się szkolić. Zaczęłam wizualizować w sobie, że jestem liderem, tak nas uczono, prawda? A w tym czasie akurat ja też byłam w takim związku, w którym okazało się, że po roku czasu tego związku, gdy ja się rozwijałam, druga strona robiła zupełnie coś innego. No i to nie szło w ogóle w parze i tak naprawdę po 2 latach okazało się, że to, co ja pracowałam przez 6 lat u psychologa, ta relacja mi wszystko po prostu wybija. Okej, czyli to wszystko wróciło z powrotem. Wszystko zaczęło wracać, wszystko zaczęło po prostu, moje zdrowie zaczęło siadać i trwało to 3 lata. I po tych 3 latach ja całkowicie zakończyłam ten związek. To był też proces, bo to też nie było takie łatwe. Tak. Ale ja się w międzyczasie właśnie rozwijałam w tym MLM-ie. I później po tym MLM-ie zaczęło się okazywać, że we mnie zaczęły się takie emocje ogromne uaktywniać, że dla mnie było tak
po prostu za głośno, za szum, za wielki taki, że coś kazano mi robić na siłę, że tych ludzi namawiać. Oczywiście ja nie mam nic do tej formy zarabiania pieniędzy i rozwijania, bo ja uważam, że to jest bardzo wspaniały sposób, ale akurat nie dla mnie to było, tak? I w ten czas ja pamiętam, że zaczęłam szukać, pokazała mi się chyba joga właśnie po polsku, bo zapoczątkowałam sobie, na początku jak chodziłam do psychologa, to tam miałam mindfulness. Tam mnie uczyła właśnie psycholog tych uważności, więc całe te 8 tygodni uważności przeszłam to i jak już później właśnie zaczął mi z powrotem wracać ten stres, to ja zaczęłam po prostu cofać się, przypominać sobie te techniki, te metody. wszystkie. Tak. I pamiętam, że taką książkę właśnie pierwszą wtedy kupiłam, Technika uważności, i ja zaczęłam wyciągać tą książkę i po prostu uczyć się, przypominać sobie to wszystko. I zaczęłam szukać. Znalazłam szkołę polską jogi, to była wtedy Hatha Yoga, i się zapisałam na tą jogę i zaczęłam chodzić. I w ten czas pamiętam, że właśnie zakończyłam ten związek, zaczęłam chodzić na tą jogę i zaczęłam poznawać nowych ludzi. I tak naprawdę to byli zupełnie inni ludzie, tak? Inne jakoś tak czułam tak energetycznie i bardzo mnie tak fascynowało to, że taki spokój, że mogę to w sobie też tak odkrywać i regularnie chodziłam na te praktyki. Później w trakcie właśnie tych praktyk, chyba pół roku czy po roku, jakoś tak, nauczycielka zaproponowała wyjazd do Indii, więc ja poleciałam do tych Indii. To było dla mnie też ogromne przeżycie, że pierwszy raz tak naprawdę sobie wakacje jakieś sprawiłam i poleciałam do Indii. To był też jeszcze moment, gdzie też moje dzieci już były w wieku dorosłym, więc ja też tak naprawdę mogłam już sobie na to już też pozwolić. I no jak ja wróciłam z tych Indii, to zaczęłam dalej, praktykowałam, uczyłam się i ja pamiętam, był taki moment, że szukałam właśnie czegoś, żeby bardziej rozwinąć swój umysł jeszcze. I trafiłam w ten czas właśnie na kurs Joe Dispensy, który bardzo, bardzo we mnie dużo on pozmieniał. Chociaż tak naprawdę wtedy mało rozumiałam jeszcze z tego kursu, co to jest, ale było to dla mnie naprawdę ogromnie fascynujące, to co on mówi. I ja pamiętam, że już wtedy chyba ja wyłączyłam telewizor, całkowicie pozmieniałam, że nie oglądałam telewizji i tylko po prostu byłam cały czas na tym kursie. I tak jakbym zaczęła na nowo się po prostu programować, tak? Wiedziałam o tym, dowiedziałam się, że nic się nie zmieni, dopóki ja nie zmienię swojego myślenia. To, że ja skończyłam jakąś tam terapię 6-letnią, to jest jeszcze, tak naprawdę to był początek drogi, tak? Droga dopiero rozwoju zaczyna się wtedy, kiedy właśnie sami zrozumiemy. Kiedy opuszczamy właśnie już drogę rozwoju z psychologiem, a wchodzimy już na tą drogę sami i wtedy zaczyna się tak naprawdę nasza podróż. No i tak się u mnie właśnie zaczęło. Więc dowiedziałam się bardzo wiele na temat właśnie umysłu, jak on działa, jak możemy sobie zmieniać swoje nawyki, swoje przyzwyczajenia i zaczęłam pracować nad tym. Zaczęłam pracować przede wszystkim nad właśnie zmianą nawyków myślowych i w ten czas pamiętam pierwsze takie medytacje zaczęłam robić z Joe Dispensą po 40 minut. To ja tego nie zapomnę, jak 40 minut siedziałam i wytrzymałam w ogóle te 40 minut i ja mówię, wow, ja to zrobiłam. Ja mam na przykład taki problem, że nie mogę medytować leżąc, bo usypiam. Mija, nie wiem, gdzieś 15-20 minut do 30 i ja już... Dobrze, a skąd się wzięła yoga kundalini? Yoga kundalini wzięła się właśnie najpierw z tych pierwszych jog. Tak, na początku była ta hatha yoga, yoga nidra,
I po pewnym czasie pamiętam, że pokazało się też jakieś kolejne ogłoszenie, że mężczyzna, Polak, też praktykuje jogę, że zaprasza na darmową jogę, więc mówię, pójdę. No ja tam poszłam na tę jogę i ja tak naprawdę nie wiedziałam nic, co to jest joga kundalini i ja ją tam pierwszy raz doświadczyłam. W sumie do tej pory nie wiem, więc chętnie się dowiem. I to było zaraz, jak ja chyba rok czy półtora tą chatę praktykowałam i pojawiła się ta joga kundalini. I ona mi się bardzo, tak ją poczułam, tą jogę, dlatego że to jest taka energetyczna bardziej joga. W ogóle joga, ja mam przed oczami właśnie, ja wiem, że to jest kompletnie błędne spojrzenie, ale to, co ja widzę słysząc termin joga, to są właśnie takie ćwiczenia bardziej gimnastyczne, jakieś tam wiadomo, jak to wygląda. Ja chociaż wiem, że to jest też połączone mocno z medytacją, z jakimiś tam, nie wiem, afirmacjami i tak dalej, no ale nie wiem, nigdy w życiu nie próbowałem tego, więc mój obraz wygląda tak, że to są takie bardziej ćwiczenia jakieś rozciągające. Joga kundalini tak naprawdę bazuje się tutaj głównie na właśnie ćwiczeniu i oddechu, synchronizowaniu oddechu. Jest takim znanym oddechem, oddech ognia. I ja pamiętam wtedy, ja sobie wykupiłam 10 lekcji na tą jogę, żeby chodzić. Bardzo ona tak, czułam ją po prostu w sobie, że dobrze się czuję, że ten oddech przede wszystkim, a że ja wcześniej jeszcze paliłam bardzo dużo papierosów i w ogóle paliłam długo też papierosy, bo paliłam 33 lata. Więc bardzo ciężko było mi te papierosy rzucić. I tak naprawdę jak chodziłam na tą jogę, to jeszcze paliłam te papierosy, ale już pomału próbowałam, już szukałam metody, żeby rzucić. Tak naprawdę u mnie metoda rzucenia palenia trwała 5 lat, że tak powiem. Okay. Więc dużo czynników później się złożyło na to, ale joga kundalini bardzo mi pomogła, ponieważ tam była dużo pracy z oddechem. I jak ja zaczęłam oddychać, to zauważyłeś, że te papierosy jednak przeszkadzają. Tak. No i u mnie tak naprawdę zaczął się z oddechem, jeżeli chodzi o pracę z oddechem, to zapoczątkowana była naprzemienny oddech. Bardzo długo, chyba około 7 miesięcy, siadałam wieczorem przed spaniem już na łóżku i oddychałam przez 7 minut, później sobie wydłużałam czas do 11 minut. Są jakieś takie głębokie oddechy, czy... Oddechy naprzemienne nosem to są oddechy, że się oddycha się naprzemiennie raz prawą dziurką, raz lewą. Jedna jest zatkana, druga jest odetkana i tutaj ma za zadanie to, aby synchronizować obie dwie półkule mózgowe, bo gdy oddychamy prawą, to wtedy bardziej dotleniamy lewą. Jak lewą, to prawą, dlatego to się nazywa naprzemienne. A że w międzyczasie też miałam duże problemy ze spaniem, bo i na bezsenność cierpiałam, więc te oddechy bardzo, bardzo one mi pomogły. Więc tak naprawdę w ten czas ja bardzo obficie praktykowałam, bo chodziłam i na hatha jogę i chodziłam na kundalini jogę i było dobrze z tym, że po prostu i tu. Później za jakiś czas joga kundalini mi gdzieś tam poszła na bok. Coś tam się wydarzyło takiego, że poszła na bok. Ale oczywiście dalej w jodze byłam. Więc później na tej sali poznałam kolejne nauczycielki i tam też właśnie jedna przyszła z jogą kundalini i ja mówię, to jest ta sama joga, co tam ten chłopak. Skądś to znam. Tak, skądś to znam. No i później tam było też trochę tantry jogi i tak naprawdę zaczęłam, być w tym świecie, gdzie właśnie dowiadywać się o takich różnych ciekawych rzeczach, które wtedy dla mnie były nowością całkowicie. No i też obserwowałam w tym siebie bardzo, tak, jak ja się z tym czuję, jak ja się czuję po praktyce, jak przychodzę do domu, jak się czuję. Na pewno zauważyłeś jakąś taką zmianę w sobie. To też cię uświadomiło, upewniło w tym, że idziesz dobrą drogą.
Tak, ja nawet bardzo poczułam wielki głód, pragnienie i jeszcze czegoś więcej. No i pamiętam, że po tym właśnie jeszcze kursie Dispensy, bo to tak wszystko się działo tak w jednym kole, tak? Skończyłam ten kurs, później gdzieś za jakiś czas kupiłam drugi kurs, później trzeci kurs, później kurs o czakrach. Zaczęłam właśnie słuchać te czakry, medytacje właśnie z tymi czakrami. Bardzo długo byłam właśnie z Klaudią Pigot, prawie 2 lata. Wszystkie tam chyba kursy, jakie możliwe były, to wszystkie po prostu tam przeleciałam. Także naprawdę mnóstwo tego było. I później był ten moment, gdzie przy tych wszystkich praktykach, przy tych oddechach bardzo zaczęło się we mnie uaktywniać takie różne emocje. A emocje były związane z tym, że na przykład poznałam mężczyznę, z którym się spotykałam i okazywało się, że po pewnym czasie zaczął się we mnie uruchamiać ogromny lęk przed odrzuceniem. I tutaj chyba tak naprawdę zaczęła się moja droga z pracą z emocjami. Że ja pamiętam to jak dziś, że miały 3 miesiące i ja słyszałam głosy w mojej głowie, że jest 3 miesiące i poczułam tu w sobie, że zaczynam się bać. I się zatrzymałam, zamknęłam oczy i sobie pomyślałam, czego ja się boję. I przyszło do mnie, boję się, że mnie odrzuci kolejny mężczyzna. No i tak się stało, naprawdę. I tutaj już tak naprawdę wiedziałam, którą drogą ja mam podążać, co mam zacząć robić z sobą, żeby to uzdrawiać. Tak naprawdę nie wiedziałam jeszcze jak, ale wiedziałam, że już musisz się tym zająć. Że już muszę się tym zająć. Więc tak też było. Pamiętam, trafiłam na jedną kobietę przez internet, z którą miałam sesję i kazała mi wziąć właśnie głęboki wdech i wydech. Ja wzięłam ten głęboki wdech i wydech, ale już z nią nie rozmawiałam, tylko po prostu zalałam się ogromnym płaczem. Zaczęłam po prostu się cząść i ona mi pozwoliła się wypłakać. Nie wiem, ile to czasu trwało, ale kilka minut na pewno. I ja po prostu później się zatrzymałam i ja mówię, że nie wiem, co to było w ogóle. Ja tylko tak wzięłam... w pewnym momencie wszystkie emocje uwolniła. Tylko wdech i wydech wzięłam, mówię do niej. A ona do mnie powiedziała, no tak, twoje wewnętrzne dziecko się obudziło. Ona prosi o to, żeby się nim zaopiekować. No i ja zaczęłam, jak już to usłyszałam, to zaczęłam jeszcze mocniej płakać. I ja mówię, no ale przecież ja tyle zrobiłam już pracy, i psycholog, i medytację, i yoga, i to wszystko. Coś jeszcze gdzie jest. ja mam iść? Ja wiedziałam, że tam jest dużo tego, tylko że nie wiedziałam, gdzie ja mam iść, do kogo ja mam iść. Ja jestem otwarta, powiedziałam, chcę, tylko ja nie wiem gdzie. Bo ja czuję, że we mnie jest tyle emocji i ja chcę to po prostu popracować z tym. Gdzie ja mam pójść z tym? I w ten czas skierowała mnie do kolejnej kobiety i umówiłyśmy się właśnie na sesję online. To było coś takiego, że połączyłyśmy się na wideo. Ja zobaczyłam tą kobietę i od razu zaczęłam płakać. I ona mówi do mnie tak, no masz, jeszcze się nie odezwałam, a ona już płacze. A ja mówię, no właśnie, nie wiem dlaczego tak mam, że po prostu jak mam coś mówić o sobie teraz już, to ja po prostu pierwsze co, To płaczesz. tak silne emocje, tak kortyzol mocno podchodził przez całe moje ciało, tak mnie paraliżowało, że ja musiałam się po prostu najpierw wyryczeć I dopiero później się i dopiero uspokoiłaś. mogłam powiedzieć o swoje imię. Tyle było emocji we mnie. Ja dlatego też dużo czytam na temat hipnozy, bo chciałbym spróbować hipnozy regresyjnej.
Czyli to jest jakby cofnięcie do czasów dzieciństwa, no bo problem jest w tym, że nawet gdybym tam sobie, nie wiem, no, medytował i próbował znaleźć jakiś moment, który spowodował takie a takie zachowania teraz, ciężko jest to samemu bez jakiejś wiedzy specjalistycznej wydobyć, No ja tak? mogę o tym powiedzieć, jak ja to przeszłam właśnie. To bardzo chętnie. Tak. Może zacznę od tego, że właśnie po tej sesji z tą kobietą ona mnie zaprosiła na swój warsztat do Polski, właśnie z jogą kundalini, na uwalnianie emocji. I ja pamiętam, że czekałam na ten warsztat kilka miesięcy, ale pojechałam. Ale w międzyczasie ja już te emocje były ruszone, więc tak naprawdę ja już bardzo czułam je, tak? A już w międzyczasie ja praktykowałam już jogę kundalini, tylko że sama w domu, tak? Sama w domu, gdzieś tam 2 razy w tygodniu. Zaczęłam właśnie wstawać. Na początku robiłam to wieczorami, później zaczęłam rano wstawać. Kładłam matę i po prostu praktykowałam. Na początku to było 15 minut, 20 minut, pół godziny i stopniowo sobie po prostu ten czas wydłużałam, tak, po to, żeby właśnie wyrobić sobie ten nawyk. Ja w ogóle, Oskar, byłam bardzo zdeterminowana, jeżeli chodzi o pracę nad sobą, bo tutaj naprawdę bardzo moja determinacja mi pomogła w tym. I to był mój drugi w życiu przypadek mojej determinacji. Pierwszym razem miałam właśnie, jak tu przyjechałam, to byłam też w determinacji. I w determinacji byłam, kiedy właśnie zaczęłam praktykować jogę, bo czułam, że to wszystko, co jest we mnie, to nie jest moje, to są po prostu jakieś zapisy, bo ja już wiedziałam z tych wszystkich kursów, z tych wszystkich wiedzy, z książek, które nakupowałam, i ta wiedza popchnęła mnie do tego, żeby zacząć po prostu coś z tym robić, tak. Więc pojechałam tam na ten warsztat 5-dniowy i to było niesamowite przeżycie, co ja tam po prostu przeżyłam. To były 5 dni mojego takiego naprawdę detoksu umysłu, podświadomości, gdzie tam praktykowaliśmy od rana. To było tutaj w Holandii? Nie, to było w Polsce. To było w Polsce, tak. Gdzie przez te 5 dni praktykowaliśmy rano, w południe, wieczorem. Totalnie odcięłam telefon, wszystko. Powiedziałam, że to jest czas dla mnie. Więc bardzo ten czas, ogromnie go pamiętam i wtedy był taki mój klik, że po tych 5 dniach wyszłam, jeszcze nawet nie wsiadłam w autokar, tylko zostałam sobie jeszcze jedną noc, dobę w hotelu, żeby po prostu pobyć z tym wszystkim. I ja w ten czas tak mi się we mnie moje emocje wszystkie poruchamiały. I stamtąd jak wyszłam, to nauczycielka przekazała mi jedną właśnie kryję, którą ja też nawet poprosiłam ją, którą by mogła robić. Ja chociaż i tak ją poczułam, że to jest ta kryja, to ona i tak powiedziała, tak, rób ją. Rób ją codziennie, każdego dnia przez 40 dni. Więc jak wróciłam do Polski, z Polski do Holandii, to tak też właśnie się stało, że poprzez trzęsienie całego ciała zaczęłam wycząsywać wszystko. Zaczęłam cząść przez najpierw jedna noga, później druga noga, później 2 nogi, później 2 ręce, całe ciało. Na stojąco, na leżąco? Na początku na leżąco. Na początku jest to na leżąco, jak robi się jedną nogę, drugą, później 2 i później się siedzi i się czepie się całym ciałem, rękoma, głowa, wszystko. Dużo się tam właśnie we mnie w ten czas powyłaziło. Tak. No tak jak mówię, byłam właśnie wtedy, chyba to była nawet, ja już w ten czas pamiętam, zanim ja tam pojechałam na tą praktykę, ja już wtedy znalazłam z kolei przez inną też nauczycielkę medytację bardzo, która zmienia naszą podświadomość. Więc tak naprawdę ja już te procesy pouruchamiane gdzieś tam miałam na początku, tak, już. Więc tak naprawdę w połączeniu z
tą praktyką i z tą medytacją, która trwała przez 31 minut codziennie, przez 120 dni robiłam, to wszystko tak naprawdę skumulowało się i ja zaczęłam odczuwać właśnie zmiany w umyśle. Na początku w tym wszystkim miałam takie właśnie, tak jak jest, ja nie byłam nigdy na hipnozie, ale wiem, jak osoby mówią, że widzą właśnie swoją tam przeszłość, dzieciństwo, obrazy różne. Tak ja właśnie w tej medytacji i w tych ćwiczeniach, tak ja widziałam to też wszystko, więc dlatego wiem, jaką mi dało to oczyszczenie mojego umysłu. Tak, niektórzy, powiem ci, że porównują medytację z hipnozą, że mówią, że to jest jakby prawie że to samo. Że albo nazywają autohipnozę właśnie taką głęboką medytacją, więc... Tak, wioce kundalini medytacje są połączone z mantrą, są połączone z ruchem rąk, które mają też swoje znaczenie. Myślę, że to też pomaga troszkę jakby ogarnąć umysł, żeby tam nie gadał nam cały czas. Dokładnie, i go nawet zauważyć, co on nam gada. To jest też właśnie ważne. Zauważyć, co on tam nam gada. I w tych różnych warsztatach, w których uczestniczyłam, bo to nie był tylko jeden warsztat, bo ja na takie warsztaty jeździłam przez 2 lata. Ten mój proces właśnie trwał 2 lata. Znaczy on jest cały czas już, tylko mówię te początki takie naprawdę głębokiego zanurzenia się, no troszkę u mnie to trwało. Więc za każdym razem, kiedy jeździłam tam, to doświadczałam różnych innych doświadczeń, różnych w ciele, w umyśle i ja czułam, że to po prostu coś we mnie przeklikuje, że jest coś inaczej, że ja czuję więcej spokoju, że inaczej reaguję nawet na pewne sytuacje. Ja sama czasami nie dowierzałam, ja do dzisiaj nawet nie dowierzam, jak się we mnie wszystko zmienia, jak kiedyś reagowałam. Ja po prostu zawsze mówię, porównuję, ja mogę porównać tylko siebie z przeszłości, siebie sprzed lat, jak reagowałam wtedy, a jak jest teraz. Dobrze, a powiedz mi, co wyróżnia w ogóle jogę kundalini na tle innych? Jakie są różnice? Mówią, że joga kundalini jest jogą świadomości, budzenia świadomości. I mówią, że praktyka roczna jogi kundalini to jest tak, jakbyś praktykował 10 lat innej jogi. Ma tak potężne działanie, bo tutaj tak naprawdę pracujemy nad energią własną, swoją. I my tą energię poprzez poruszanie ciała, poprzez oddech, poprzez ruch, poprzez zamknięcie oczu, wejście w tą pozycję, uruchamiamy tak naprawdę naszą energię. I dlatego ona ma takie głębokie działanie i potrafi też, można wejść, jak wchodzimy, często tak jestem w takich medytacjach, że czantruję mantrę, to po prostu jestem w takim transie jakby, tak. I w ten czas bardzo wpływa to na nasz umysł, nowe neurony się uaktywniają. Więc dlatego to jest tak bardzo mocna i silna praktyka, ale ona zadziała tylko wtedy, kiedy ją praktykujemy regularnie. Jak wszystko w życiu. Jak wszystko w życiu, tak. Więc bardzo ważna jest dyscyplina. Nie ma innego dojścia do naprawdę zmiany, jeżeli my nie zaczniemy od dyscypliny swojej własnej. A dyscyplina jest to, że siadamy i robimy. To jest klucz do jakiejkolwiek zmiany, do jakiegokolwiek sukcesu. Wytrwałość. Tak, często kobiety mnie się pytają, jak tą dyscyplinę sobie wyrobić. Po prostu siadasz i robisz. Czy joga kundalini albo jakakolwiek inna joga jest odpowiednia dla każdego? W moim odczuciu tak. Ale nie wiem, czy wszyscy. No nie zawsze jest tak, że nie każdy czuje jogę, tak? I to jest okej. Ale w moim odczuciu tak, że może być dla wszystkich. Bo też ja słyszałem różne opinie na temat medytacji, że jedni po prostu nie mogą 5 minut usiedzieć, czy tam położyć się z zamkniętymi oczami, bo już tam ich nosi i wiesz, nie mogą się opanować, żeby po prostu wytrzymać 5 minut po prostu z zamkniętymi oczami. I oni już mówią, że nie, to nie dla mnie, ja się do medytacji nie nadaję.
No bo tutaj tak naprawdę mózg, umysł szaleje, tak? Nasze ego, ono nie lubi takich Takie zmian. wewnętrzne ADHD trochę. Tak, dokładnie, bo dlatego ja myślę, że takie osoby, które właśnie tak mówią, to ważne jest, żeby one zasięgły najpierw informacji, co się dzieje w twoim umyśle, dlaczego tak się dzieje, tak? Co to właśnie jest te ego. No i mówię, no jeżeli ktoś nie ma tej determinacji, nie ma potrzeby i chce tylko sobie tak popróbować, pozmieniać, no to jest okej, tak? Ale jak ktoś naprawdę chce bardzo spróbować, to będzie uparty, tak jak ja byłam uparta. Nasz mózg na początku będzie chyba robił wszystko, żeby nas zostawić tak, jak było. Żeby niczego przypadkiem nie zmieniać. No, zgadza się. Bo to też ostatnio wyczytałem, że ludzki umysł nie jest stworzony do tego, żeby, nie wiem, żyło nam się lepiej, szczęśliwiej. On ma tylko jedną funkcję, żeby zapewnić nam przeżycie. A zapewnić nam przeżycie może jedynie w ten sposób, że będziemy robili po prostu to, co robiliśmy wcześniej, bo to jest bezpieczne dla nas. Jakiekolwiek zmiany to już spowodują jakieś ryzyko, niepowodzenie i to już jest dla mózgu jakby bodziec stresowy i tego on nie chce. Tak, w jodze mówi się, że mamy 3 umysły. Mamy umysł pozytywny, negatywny i neutralny. I właśnie, mówię, ja też to wszystko poznawałam. Ja nie mam jakiejś tam naprawdę ogromnej, wielkiej wiedzy obszernej na ten temat, ale to, co najbardziej mnie interesowało, to, co ja w sobie chciałam zmienić, to ja po prostu szukałam, tak? Co jest właśnie z tym umysłem, że on tak mocno trzyma, więc jeżeli mamy bardzo wykształcony ten umysł negatywny, no to on będzie nas trzymał do tego, żeby nie robić tych nowych rzeczy, tak? A umysł pozytywny jest taki, znaczy umysł negatywny nas chroni przed zmianą, tak? A umysł pozytywny są osoby, które na przykład są cały czas szczęśliwe, tak? Ale my też nie możemy być cały czas szczęśliwi, bo euforia kiedyś opada. I co dalej? I tak naprawdę ja się nauczyłam i u mnie właśnie tak było, u mnie były takie bardzo zaburzone, że albo byłam bardzo happy, albo byłam, jak bardzo byłam happy, tak później bardzo spadłam. I później zaczęłam uczyć się tego właśnie neutralnego umysłu, tego balansu. No, ale trzeba było najpierw popracować z dołem, później górą. I z górą, żeby to wypośrodkować. Tak? Dokładnie. A powiedz mi, czy jogę kundalini albo jakąkolwiek inną jogę można sobie praktykować w domu? I jeżeli tak, to od czego taka osoba kompletnie świeża, która by chciała po prostu zacząć, jakie pierwsze kroki może zrobić, żeby móc rozpocząć? Tak, w każdej chwili można zacząć i można w domu zacząć, bo jak byliśmy zamknięci, no to jak wszystko nam pozamykali, no to wtedy tak naprawdę ja zaczęłam dopiero ogromną praktykę. Więc dobrze jest sobie znaleźć na YouTubie, jest bardzo dużo filmów z każdą jedną jogą, tak, więc można znaleźć filmy. No co, kupić matę albo koc, nie musi być mata koniecznie, jak ktoś dla chcącego, jak ktoś bardzo potrzebuje. Jogę kundalini można też wykonywać na krześle. Są takie ćwiczenia, że można na krześle robić. Więc ja same, teraz przychodzą do mnie kobiety, z którymi praktykuję i też czasami korzystamy, bo są w różnym wieku i w różnej formie fizycznej, więc nie każde ćwiczenie jest w stanie na podłodze, na poduszce wykonać, więc po prostu można usiąść na krześle i zrobić to na krześle. Powiedz mi właśnie o swoich zajęciach, jakie prowadzisz. Czy to są indywidualne, grupowe, jak to wszystko wygląda, dla kogo są i tak dalej. Powiedz mi wszystkie szczegóły. Tak, od zeszłego roku otworzyłam swoją taką przestrzeń w domu na praktyki indywidualne. Ale jeszcze może zanim do tego dojdę, to jeszcze tylko powiem, że w ciągu ostatnich moich 2 lat, też właśnie jak ja to praktykowałam, przemieniło się całe moje mieszkanie też. To wszystko po prostu. Powynosiłam meble
I po prostu położyłam matę i mata leży u mnie 24 godziny na dobę. Cały czas. Mieszkanie mam przystosowane do warsztatów, do praktyk jogi, do warsztatów też malowania. I od zeszłego roku właśnie daję sesje indywidualne i przychodzą do mnie różne kobiety. Kobiety, które... A właśnie, jeszcze ci przerwę na chwilę, bo tak czysta ciekawość. Czy więcej jest mężczyzn czy kobiet? Kobiet, tak? Jaki to jest stosunek? 80-20 czy nawet więcej? 80%? 80, tak? Tak. No ja osobiście u mnie było chyba 2 mężczyzn albo 3. 2-3. Za ten czas, który ja praktykuję, było u mnie na praktyce, na warsztatach było kilku mężczyzn. W zeszłym 2 lata temu, jak chyba robiłam warsztaty, to w ten czas było, tak można powiedzieć, więcej mężczyzn. Więcej kobiet, ale mężczyzn też było. A z czego to w ogóle może wynikać, że mężczyzn jest mniej? Boją się otworzyć? Myślę, że tak. Boją się może spróbować czegoś nowego, tak? Tak, być może, ale to też bardzo uruchamia nasze właśnie emocje też, ta praktyka. I no mężczyźni są jeszcze zamknięci, ale już dużo mężczyzn się otwiera, bo to widać. Widać to, jak mężczyźni też już pracują, ale my kobiety chyba jest nas więcej. Tak też myślałem. Tak. Więc przychodzą do mnie naprawdę różne kobiety w różnym wieku, a najbardziej to jestem ogromnie szczęśliwa, jak przychodzą do mnie kobiety, które przychodzą pierwszy raz na jogę i to się nie kończy na jednym razie. One po prostu przychodzą do mnie tydzień w tydzień i ja widzę, jak w nich się zmienia się im ciało, zmienia im się, na początku są sztywne, na początku ciężko im ruszyć się, oddychać. To wszystko z czasem puszcza. Tak, uczę od podstaw właśnie oddechu. Przychodzi do mnie kobieta jedna, 64 lata. Ogromnie po prostu, dzisiaj właśnie rano prowadziłam z nią praktykę i tak rozmawiałyśmy i ja w pewnym momencie poczułam tak bardzo silną energię od niej, taką energię radości, takiego szczęścia, że ona tutaj jest i ona mówi tak, bo tak właśnie jest, ja to czuję, że ona, tak naprawdę ona mnie znalazła, dlatego że ja sobie z koleżanką rozmawiałyśmy na wideo, na live'ie na Facebooku i zaczęła słuchać mnie. A nigdy jej się nie pokazywałam. I ona mówi, nie wiem dlaczego pokazał mi się twój live i usłyszała z tego live'u, już ma z godzinkę rozmawiały, usłyszała jedno zdanie. I to jedno zdanie zadziałało tak, że ona się do mnie odezwała i od tej pory ją prowadzę w jodze. I widzę naprawdę, jak w kobietach to działa, jak to ich porusza. Tak, ja też w życiu nieraz miałem właśnie takie dziwne przypadki, jak ja to nazywam. A chociaż to nie jest przypadek, bo to jest gdzieś tam, podejrzewam, że zapisane w biegu okoliczności. No mówią, że nie ma zbiegów okoliczności, że to jest wszystko po coś. Ja już też nawet... Znaczy, no to tak, źle to nazwałem, ale... Ja myślę, tak. że we mnie już jest coś takiego, że jak ja spotykam nową osobę, to już mi od razu zadaje się pytanie, co tutaj będzie mi do pokazania na przykład, tak? Tak jak nawet powiedziałam tobie na początku, tak? Tutaj, że twój głos na przykład przypomniał coś, uruchomił coś we mnie, tak? I dajmy na to ta sytuacja, że usłyszałam twój głos, przypomniało mi się sytuacja sprzed 3 lat i ja wtedy mogę sobie porównać, jaką wtedy ja miałam emocję wtedy z tą osobą, a jak jest teraz. I to właśnie mi daje właśnie yoga kundalini, że mam wglądy w siebie. Mam więcej takiego kontroli, uważności i nie ma już tej reakcji takiej, na przykład na pewne zachowania, na pewne tak jak było kiedyś akcja, reakcja, tak? Nie miałam kontroli nad tym. Więc... A teraz tej emocji nie ma, czy potrafisz ją stłumić w zarodku, jak to się mówi, tak? Emocje są,
tylko ja się tej emocji przyglądam i ona się po prostu we mnie rozpływa i jest spokój. Spokój, po prostu odczuwam spokój i ta emocja tak naprawdę później prowadzi mnie do tego, że ja mogę działać, jeżeli ją uspokoję, bo nie mogę iść dalej, nie zadziałam w swoim życiu dalej, kiedy moje emocje będą mnie dotykać, będą mnie tutaj gdzieś szarpać mną. To nie pójdziemy dalej. Jeżeli je wyciszymy, to wtedy możemy zrobić ten krok. Tak jakby tak sobie zwizualizować, to ty nie jesteś w środku tej emocji, tylko tak przyglądasz się tej emocji gdzieś z góry, z zewnątrz, tym samym nie podążasz za nią. Tak. A zobacz nawet, jakie są słowa w emocji. Moc. Ja. I jak do mnie doszło, że ja mam moc, w emocji jest moc po prostu. Zwłaszcza w tych złych. Bo te złe emocje, te trudne emocje nas uczą, nas kształtują. Dużo emocji doświadczyłam w wieku dziecięcym i był moment taki, tak jak na początku wspomniałam, że bardzo nienawidziłam swoich rodziców. Wychodząc nawet jeszcze właśnie z terapii, to też miałam dużo jeszcze żalu, gniewu. Dopiero praca moja z moją energią, z jogą kundalini, z przeprogramowaniem, z różnymi medytacjami, z wyjazdami, z warsztatami, z moją determinacją. Dopiero to tak naprawdę pokazało mi, ile ja tego mam w sobie i że ja mogę to pouwalniać sama. Sama ze sobą, sama to odczuwając, sama to przeżywając. Jest to bolesne. Jest to bolesne, bo czasami się trzeba cofnąć do tego bólu takiego, nie takiego bólu, że nas coś boli tu, tylko mentalnego bólu, którego my wiemy, że coś boli, ale nie wiemy, co to jest. Czuję ból, ale nie wiem co i nie wiem, co to jest za ból. Trzeba to przeżyć jeszcze raz. Trzeba to przeżyć jeszcze raz i to uwolnić, wykrzyczeć. Miałam takie momenty, że ja też jestem w ogóle miłośniczką świadomego oddechu, więc robię też oddechy, sesje oddechowe sobie rano i miałam taki czas, że przez prawie 2-3 lata codziennie rano budziłam się, słuchaweczki, telefon i robiłam oddechy Wima Hofa. Ja zakochałam się no po właśnie, prostu. miałem cię o to w tym momencie zapytać. Czy właśnie to są te oddechy Wima Hofa? Wima Hofa, tak. Okay. A jakieś tam te zimne prysznice i tak dalej też stosowałaś? Też. Przy oddechach Wima Hofa po jakieś pół roku stosowania, bo tam się oddycha do brzucha, więc tutaj tak naprawdę w brzuchu naszej czakrze splotu słonecznego, tutaj są nasze całe emocje, więc dlatego uczymy się głębokiego oddechu do brzucha, żeby tutaj uruchomić tą energię i żeby to pouwalniać. I gdy pamiętam już jakiś czas, te oddechy robiłam rano, jeszcze wtedy pamiętam, że pracowałam sobie, chyba rano wstawałam na 7 do pracy, więc budziłam się o 5:00, pół do 6:00, zakładałam słuchaweczki, zakładałam i 15 minut. Taka rutyna poranna. Tak, rutyna poranna i ja sobie tą rutynę wyrobiłam, naprawdę bardzo, bardzo długo ją robiłam, ale co chcę powiedzieć, że był taki moment, że w pewnym momencie tak mnie potwornie się zachciało płakać przy tym oddechu i od razu odruch. Wsiadam do auta i pojechałam do Delftu na 6 rano i zaczęłam krzyczeć po prostu do lasu, tam do parku. Tak potrzebowałam. Tak i czułam po prostu, że we mnie coś chce wyjść ze mnie. Tak, i tam płakałam, wykrzyczałam to i później po takich momentach przychodzi ulga i taka wdzięczność i zaczyna się otwierać tutaj wszystko, nasza przestrzeń, nasze serce. To są tak ogromne przeżycia moje, cudowne. Zimne prysznice, był rok, gdzie chodziłam też do morza i wchodziłam do morza, taki był moment. Tak, a byłam zawsze z marzluchem. Nigdy bym nie weszła do morza. Ja nawet latem nie wchodziłam do morza. A wtedy przy tych oddechach to ja dostawałam taką energię, tyle ciepła się we mnie. I po prostu jednego razu
w niedzielę już morsowali ludzie, bo już był ten moment taki, że właśnie morsowali. I ja wtedy poczułam ten klik taki w głowie. I jak poczułam ten klik, to od razu ubieram się i jadę. I to jest właśnie bardzo ważny jest w tym momencie ten klik taki, który jest w naszej głowie, przychodzi, że chcę, robię to bardzo ważne, żeby jak najdłużej utrzymać to uczucie tego, że chcę to zrobić, Tak. bo jeżeli uciekniemy od tej myśli, To zaraz, dobra, to może jutro, może za miesiąc. Tak. I ja pamiętam, że ja wtedy tak jechałam autem, bo to kawałeczek miałam do tego morza. I ja cały czas w sobie to uczucie miałam, że ja tam chcę wejść do tego morza. Absolutnie odsuwałam te myśli, że ja tego nie zrobię. I wtedy to było bardzo dla mnie, jak wyszłam z tego morza. W ten czas pamiętam, że definitywnie coś się we mnie przestawiło i od tamtej pory przestałam palić papierosy. Bo tak popalałam sobie jeszcze na wieczór, a może nikt nie zobaczy, to sobie zapalę, a to sobie kupię. I ja się bardzo z tym męczyłam, bardzo długo. To było bardzo dla mnie uzależnienie głębokie, jeżeli chodzi o papierosy. Ja miałam tak zaprogramowane, że ja lubię, że to jest dobre, że to jest fajne, odstresujące, ale później jednak zauważałam to poprzez na przykład zmienił mi się węch. Dobrze, powiedz mi teraz może coś troszeczkę o tych mandalach, o których wspominałaś na początku. Może wyjaśnij w ogóle, co to są mandale, po co się ich używa, jak one w ogóle wyglądają i do czego służą. Mandale to są w ogóle moja druga miłość. Więc z mandalami to była taka sytuacja, że też na Facebooku gdzieś tam zobaczyłam profil dziewczyny i piękny rysunek. I jak ja to otworzyłam ten profil i zobaczyłam, ja się nie mogłam przestać patrzeć. Mówię, Boże, jakie to jest piękne. Co to jest? Tak się to we mnie uruchomiło. I ja do tej dziewczyny napisałam i ona powiedziała mi, że to jest mandala. Mówię, mandala, ale jak to się robi? I wtedy pamiętam, mnie zaprosiła na warsztat. Pojechałam na ten warsztat i tam zaczęłam malować. Ja się tak po prostu zakochałam w tym wszystkim, że na drugi dzień pojechałam do Action i nakupowałam po prostu multum farb, deseczki, wszystkie przybory, co nie miałam wtedy tych takich specjalnych przyrządów do kropeczek, do robienia kropek. To robiłam to długopisami, patyczkami do uszu, wykałaczkami, po prostu wszystkim, gdzie tylko mogłabym zrobić mniejszą, większą, średnią kropkę. I ja pamiętam, że ja siedziałam dniami i nocami. To było po prostu niesamowite dla mnie. Jak ja wtedy wchłaniałam po prostu mandalę za mandalą, kropkę za kropką i najlepsze jest to, że miałam takie oczy, mi się zaczęły robić dziwne kolory, a w ogóle to kiedyś to ja nie chodziłam w kolorowych ubraniach. Dla mnie kolory to kiedyś były tylko czarne, szare, brązowe. I jak ja zaczęłam używać tych wszystkich kolorów i do tego jeszcze mówię, w tym czasie i ta joga, i te oddechy, no po prostu ja tryskałam sama w sobie taką po prostu przemianą, energią, że to był chyba mój wtedy najpiękniejszy czas. Najpiękniejszy. Ja to wszystko doświadczałam, wszystko odkrywałam. A to fajnie, że to wszystko się tak prawie w jednym momencie pojawiło. W jednym momencie. Wszystko w jednym momencie. Te wyjazdy właśnie pomimo tego, że jeździłam do Polski i tam robiłam jakąś pracę emocjonalną ze sobą, to ja przyjeżdżałam, to się we mnie integrowało, ale zasiadałam do mandali po prostu. I ja przy tej mandali kropkę za kropkę. No i miałam momenty takie, że bardzo mi się uruchamiały różne myśli na temat samej mnie przy mandali. Bo mandala ma... A można na przykład medytować podczas robienia mandali? Tak. Mandala, kropkowanie, malowanie to jest forma medytacji. Najczęściej pojawiają się takie myśli jak, ale ty brzydka. Taka brzydka kropka, tak? Ale jaki kolor, a to nie ten. Albo w ogóle krzywo
pomalowałam, krzywo zrobiłam i tak naprawdę ja zaczęłam słyszeć Krytyk wewnętrzny. Taki. wewnętrzny krytyk, tak, w swojej głowie, co ja tam w ogóle gadam na temat. Przecież ja mówię, zła jestem na siebie, że ja tak to pomalowałam, ale przecież to ja mam być zła na siebie, no. Dokładnie. Więc to zaczęłam w sobie przy mandali odkrywać te swoje właśnie dużo złości, bardzo dużo złości było. I na początku właśnie malowałam, kropkowałam, były to różne kolory, czerwone, żółte, niebieskie, zielone i te uaktywniały się we mnie też emocje związane połączeniem kolorów czakr. Do czego w ogóle mogą służyć mandale? Do czego je można wykorzystać? Czy one tylko taki efekt właśnie podczas tego procesu twórczego? Czy no nie wiem, można gdzieś sobie je powiesić, coś z nimi robić? Tak. Przede wszystkim można sobie na przykład technikę uważności wypracować. Tak. Może one u mnie wszystkie służą do tego, że dekorują też piękne moje wnętrze, że jest dużo energii, bo doświadczam tego, jak do mnie wchodzą osoby i na przykład rozbierają się zaraz, bo tyle energii jest, bo ja mam dosyć dużo tych mandal. Więc można wykorzystać je tworząc na przykład intencje. Mam intencję na przykład na stworzenie mandali i łączę się z tym. Łączę się z tą intencją. I często jest tak, że ja nie zastanawiam się, jaki ja chcę kolor mandali zrobić. Ja po prostu zobaczę, co płynie we mnie, co idzie. Czasami intuicyjnie po prostu. Tworzyłam kilka mandal intencyjnych dla kobiet. No to najczęściej jest tak, że rozmawiam z nimi, tak, i one... Czujesz od nich jakąś energię i wtedy powiedzmy... Nie, na przykład jak ja się zapytałam, jaką ma intencję, no to było tak, że kobieta mówiła, nie wiem. Nie wiedzą po prostu. Wiedzą, że chciałyby mieć mandale, ale nie wiedzą, jaka intencja. Więc się pytam, czym się zajmujesz, jakie masz marzenie, co byś chciała w życiu zmienić, do czego dążysz, jakie masz cele. I ja sobie to wszystko zapisuję. Łączysz wszystkie kropki. Tak. I w ten czas tak naprawdę praca z mandalą daje mnie też pracę ze sobą, bo ja w ten czas odczuwam też te emocje. Ty to też jakby traktujesz jaką taką formę wyciszenia. Ja na przykład mam tak, że wcześniej miałem, przynajmniej jak robiłem zdjęcia i później obrabiałem, ale teraz jak obrabiam na przykład te podcasty, to też mi towarzyszy taki, to się nazywa efekt flow. Ja po prostu, wiesz, skupiam całą uwagę i cały zewnętrzny świat po prostu nie ma. Taki hiperfokus na to, co robię i mogę, wiesz, patrzę na zegarek, o kurde, 3 godziny minęły. A mi się wydawało, że to nie wiem, 10 minut. Dokładnie, ja to czasami jak maluję, ja się oderwać nie mogę. Mówię, a dobra, jeszcze chwilkę. 2 lata temu, 2 albo 3, już teraz też nie wiem, pojechałam na warsztaty mandalowe, żeby nauczyć się głębszej techniki malowania mandali i też mówię, no przyciągnęłam po prostu, to też nie przypadek jest, bo ja miałam się tej techniki nauczyć. I pojechałam pod Warszawę. A to w ogóle trudna Warszawę. sztuka jest, skoro są jakieś warsztaty specjalne, to... No ja też już robię warsztaty, więc to jest troszkę, jest. Jeżeli zależy jaka mandala, tak? Bo są mandali kropkowe, gdzie... Ja nie mam zielonego pojęcia, więc tak, z to są chęcią wysłucham. bardzo prosta technika. Te w tej chwili, co mandale tworzę, to one już wymagają troszeczkę większego skupienia, troszeczkę większego zaangażowania też, no i większej pracy też już nad sobą. No i dłuższy czas jest tworzenia takiej mandali, więc ja... Masz jakiś chyba profil facebookowy odnośnie z tymi mandalami. To ja to wszystko podlinkuję w opisie tego podcastu, więc jak ktoś będzie zainteresowany, może sobie wejść i popatrzeć, jak to wygląda. I tam znalazłam właśnie warsztat taki mandalowy 2-dniowy i pojechałam tam pod Warszawę. No i tam się nauczyłam tej techniki, którą teraz wprowadzam na moje warsztaty. I nawet właśnie w tamtym tygodniu pierwszy taki warsztat
przeprowadziłam dla 2 kobiet i bardzo, bardzo tak naprawdę jestem w ogóle też dumna z siebie, że mogę przekazywać, bo widzę, jakie kobiety wychodzą naprawdę, jak one przychodzą i siadają do tej mandali i na początku nie wiedzą, co robić, ręce im się trzęsą, tak? Nie wiedzą, czy tak, czy tak. Taka niepewność jest w tych ruchach. A później, jak one zostawiają tą mandalę, bo na początku ją malujemy, zostawiamy ją 1 dzień u mnie i one przychodzą do mnie na drugi dzień i na drugi dzień ją zdobią, liniują. To już jest taka, że wow, one już mówią, wow, ja to Tak zrobiłam? zwane dopieszczanie już, tak, wtedy. One potem, niektóre to nawet nie wierzą w to, że one coś takiego zrobiły. Ja to zrobiłam. Ja mówię, no tak, na początku ja to tego się nie nadaję, ja nie umiem. Tak, od razu już stawiamy siebie na nie, że ja tego nie zrobię. Tak, to już umysł nam tak podpowiada. Dobrze, chciałem jeszcze z tobą poruszyć temat czakr. Dla zupełnie zielonych, co to są czakry, ile ich jest, jakie są kolory tych czakr i o co nam w ogóle chodzi. Tak, pierwsza czakra, mamy 7 czakr głównych w ciele i to każdy z nas to ma. To są takie jakby punkty, powiedzmy. Punkty, tak. Jest, energetyczne. Tak, jest czakra podstawy. Ma kolor czerwony, która odpowiada za nasze poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli nie mamy bezpieczeństwa w naszym życiu, jeżeli nam nie dano w dzieciństwie tego bezpieczeństwa, no to życie nam się może sypać też, rozsypywać, tak jak to właśnie było u mnie w moim przypadku. Nie miałam nigdy poczucia bezpieczeństwa. Ja musiałam swoje bezpieczeństwo na siebie sama sobie je dać i moim dzieciom. Później mamy drugą czakrę, czakra właśnie kreacji, która ma kolor pomarańczowy, czakra seksualna, ale to nie ma nic w związku z seksualnością, ale ona jest połączona też u dołu, u podstawy kręgosłupa. Później mamy kolejną czakrę. One są tak wszystkie ułożone tak, jakoś po wzdłuż kolei, tak. ciała. Później mamy czakrę splotu słonecznego, to jest kolor żółty, gdzie tam są właśnie skumulowane nasze emocje, nasze przeżycia, nasze dzieciństwo i tam jest nasza energia w pępku. Największa energia. Energia też jest w czakrze podstawy, bo tam jest ulokowana energia kundalini. Tak. Później mamy czakrę serca, która ma kolor zielony, gdzie odpowiada za naszą miłość do siebie, miłość do bliskich. Później jest czakra gardła. Czakra gardła odpowiada za naszą komunikację, za jak komunikujemy się z sobą i jak komunikujemy się z innymi. Tak. Później jest kolor, to była niebieska, później jest indygo, jest czakra intuicji, czakra trzeciego oka, która odpowiada właśnie za intuicję, za połączenie też, żebyśmy my też intuicyjnie, nauczyli się intuicyjnie iść też przez życie, nie tylko z głowy, tak, ale też żeby nas intuicja prowadziła, tak jak mnie bardzo intuicja prowadziła. No i później jest czakra korony, która tak naprawdę już jest połączeniem do wszechświata, połączeniem do zbierania informacji, do prowadzenia. I w jodze kundalini właśnie bardzo skupiamy się na tych wszystkich czakrach, po to, żebyśmy to wszystko, żeby one wszystkie razem funkcjonowały, no to trzeba je wszystkie równoważyć po kolei. Ale ja pierwsze lata to ja się bardzo skupiłam na dolnych czakrach. Praktykowałam bardzo długo właśnie te dolne 3 czakry, po to, żeby tutaj tam jakby porządek zrobić, poczyścić to wszystko. Tak, i później iść w górę. Bo tak naprawdę my jesteśmy górą rozwinięci bardzo dobrze. Nam wskazano w szkołach. Ucz się, myśl. Nie uczono nas, czuj. Co czujesz? Ja byłam dzieckiem, którym wiecznie płakałam. Dlatego później stąd wiedziałam, skąd u mnie te płacze są.
bo ja całe życie płakałam jako Czyli dziecko. tak jakby w tych dolnych czakrach siedzą wszystkie te takie Nasze ukryte emocje z dzieciństwa, z dawnych niewyrażone, czasów, tak. niewysłuchane, niezaopiekowane, zanieopiekowane, tak. Najwięcej bałaganu tam Tak. jest i trzeba to posprzątać. Tam trzeba posprzątać po prostu. Mhm. A powiedz mi, jakie są najczęstsze symptomy właśnie tych zablokowanych, tych takich brudnych czakr, które tam trzeba ogarnąć? Lęk, bardzo duży lęk. Mhm. Lęk jest takim podstawowym, można powiedzieć, Objawem. tak, objawem do tego, że on nas blokuje do tego, żebyśmy mogli w pełni iść, wyrażać siebie, żebyśmy w pełni mogli czuć, żebyśmy mogli w pełni realizować swoje życie. I lęk przed właśnie odrzuceniem, przed porażką, chociażby nawet lęk też przed inwestycją, bo ja widzę sama też, jak bardzo daje nam poczucie naszego rozwoju, kiedy my w siebie inwestujemy. Jakie mamy połączenie właśnie z pieniądzem. Czy pieniądz, na co my te pieniądze wydajemy. Ja bardzo dużo zrezygnowałam z wielu niepotrzebnych wydatków. Tak? Mhm. Bardzo. W międzyczasie zaczęło się we mnie tak wszystko układać, że stwierdziłam, że dużo rzeczy mi jest w ogóle niepotrzebnych. I zaczęłam inwestować właśnie w samą siebie. Ja pamiętam mój pierwszy wyjazd na warsztat, kiedy jak ja usłyszałam tą cenę, jaka ona jest, to ja sobie pomyślałam, Boże, przecież ja muszę pół miesiąca na to pracować. Ale później sobie mówię, nie, ale to jest moja inwestycja w siebie. I nie ma innej drogi, tak? Bo można sobie pójść tam na skróty i coś tam zrobić samemu, ale tak naprawdę jak inwestujemy w siebie, to my później w zamian dostajemy rezultat. Mhm. Wiesz co, ostatnio też ja słucham na YouTubie takiego kolesia, który się zajmuje też hipnozą regresyjną. I on właśnie taką fajną historię opowiadał, bo też w przyszłości miał problemy z alkoholem, z narkotykami, miał dużo długów i właśnie o tych długach mówił, że on w tym momencie te długi traktuje jako takie szkolenie, za które musiał zapłacić. Fakt, że to było najdroższe szkolenie w jego życiu, bo tam w jego przypadku to było 250 000 złotych długu, ale to było szkolenie, którego potrzebował, bo przynajmniej wie i teraz nie popełni tych samych błędów. Więc no, to też zamiast myśleć negatywnie, można po prostu to potraktować jako formę lekcji. Tak jak ja w zeszłym roku, w 2023, zrobiłam sobie takie dla siebie po prostu rozliczenie. Ile ja przez te ostatnie 3 lata zainwestowałam w siebie. I wyszła niezła suma. Ale było warto. Naprawdę. Było warto, że mogłabym mieć naprawdę nowy samochód, ale ja byłam szczęśliwa i jestem do tej pory szczęśliwa i do tej pory inwestuję w siebie. Bo pomimo tego, że ja robię warsztaty, przygotowuję, tak, i dzielę się i teraz ja też zbieram za to jakąś obfitość finansową, ale ja też nadal cały czas inwestuję w siebie. Dokładnie, czyli i dajesz i bierzesz jakby tak. No. I to jest wszystko, energia cały czas jest w ruchu. Powiedz mi, jakie można stosować techniki, jakie ty stosujesz techniki, żeby te czakry oczyścić? Oddech. Najlepszym zbawiennym dla nas, dla oczyszczania naszego ciała jest oddech. Okej, i wtedy, nie wiem, skupiamy się na tym obszarze, gdzie dana czakra jest, czy jak to mniej więcej wygląda? Tak, można sobie skupić. Są też kryje, bo w jodze kundalini są kryje, tak się nazywa właśnie zestaw ćwiczeń, gdzie kryja może być na właśnie wszystkie czakry po kolei. Możemy robić ćwiczenia. Okay. Można wykonywać kryje na poszczególne czakry po kolei, czyli można robić od pierwszej do góry. Mamy kryje różnego rodzaju uzdrawiające, otwierające serce.
otwierające naszą szyszynkę, intuicję, pracę z emocjami. Właśnie. Nawet jak ktoś jest tak hipotetycznie zainteresowany, to na YouTubie tego chyba też sporo bardzo jest. dużo jest, sporo, tak. Najważniejsze to, głównie to chodzi o pracę z ciałem. Pracę z ciałem, żeby po prostu poruszać tym ciałem. Właśnie przychodzi, kobieta, która do mnie przychodzi, jej praca polega na tym, że ona siedzi na krześle i ma głowę tak pochyloną i po prostu ma tak. I ona siedzi bez ruchu i wykonuje jakąś pracę, tak? Bardzo mało ma ruchu. Więc jak ona przychodzi do mnie i ona zaczyna poruszać tymi ramionami, są proste ćwiczenia, tak jak powiedziałeś na początku, może i szkolne niektóre, tak? Czy to będzie rowerek, ale połączone to z oddechem, to nam to daje wtedy efekt, nam to wtedy daje powera. Jak połączymy do tego oddech, czy nawet delikatne poruszenie, tak? Ale połączone świadome, z zamkniętymi oczami, bo praktykę wykonuje się z zamkniętymi oczami. 90, prawie 9% oczy są zamknięte. Więc to też wyróżnia właśnie jogę kundalini od innych jog. Że mamy oczy zamknięte i jesteśmy w sobie. I mamy wtedy głębszą możliwość odczuwania siebie, co się we mnie wydarza. A czy są osoby, bo ja właśnie może się zaliczam do tego małego odsetka, że wolą to robić z otwartymi oczami? Jest na przykład, jeżeli, nie wiem, mam coś sobie zwizualizować, jest mi to łatwiej zrobić z otwartymi oczami, wbrew pozorom. Nie wiem dlaczego. To tak możesz robić. Ale naprawdę, jak zamykam oczy, to tak gorzej. A z otwartymi oczami to po prostu tak cały obraz mi się rozmywa, że tak powiem, widzę jak przez mgłę, ale jestem w stanie lepiej wydobyć obraz niż przy zamkniętych oczach. To zapraszam do mnie na praktykę i zamkniesz oczy i zobaczysz, doświadczysz. W jodze kundalini raczej są zamknięte oczy. Okay. Tak. No jak to się otwiera, to często mówi się, że to jest kontrola umysłu. Tak, bo w ten czas w tej jodze też się ustawia czas i na przykład jeżeli ćwiczenie wykonuje się od minuty do 3, i ja też tego doświadczałam i się uczyłam i ustawiałam sobie na 3 minuty i wykonuję jedno ćwiczenie, to miałam na początku wrażenie, że to że czas się zatrzymał i nie wiem, czy on w ogóle idzie. I wtedy otwierałam oczy i kontrola. I wtedy sobie uświadomiłam, że nie mam zaufania do tego, co robię, tak. Bo ja muszę otworzyć oczy i zerknąć, czy ten zegar idzie, tak? I tak naprawdę przerywam swoje własne ćwiczenie. To też mnie tego właśnie nauczyło. Zaufanie do siebie, tego, co robię. Powiedz mi, jakie znaczenie mają dla ciebie afirmacje? Stosujesz? Nie stosujesz? Mało stosuję afirmacji, aczkolwiek afirmacje znam. Stosowałam na samym początku właśnie jak wchodziłam, uczyłam się wszystkiego, ale w tej chwili uważam, że są lepsze metody, tak? Nie chodzi o lepsze, bo nie chcę porównywać, ale afirmacja, co z tego, że na przykład będziemy sobie mówić, że jestem bogata, albo skoro mam sami dużo w to pieniędzy, nie wierzymy, tak? Albo w to nie wierzymy, albo nie robimy nic w tym kierunku, żeby to zrobić, żeby do tego dążyć, tak? Dokładnie, czyli to takie trochę puste słowa. Tak, więc myślę, że ja tak raczej z afirmacjami różnie mówię. No tak. Czekaj, tutaj mam jeszcze jedno pytanie zaległe, które chciałem ci zadać. Jak sobie radzisz z negatywnymi emocjami i myślami? Czy masz jakieś techniki, żeby nad nimi można było zapanować? No, to jest pytanie troszkę skomplikowane, można powiedzieć, dlatego że nie ma konkretnej rady na to, jak sobie radzić z emocjami, bo emocje zawsze są i będą. I też jest wiele przeróżnych technik. Dokładnie. W tej chwili mogę powiedzieć, że nie doświadczam jakichś negatywnych emocji, takich, które by na przykład zaburzały
mnie osobiście, tak, bo wydaje mi się, że już naprawdę Czyli nie masz takich silnych emocji, nie mam tak? już teraz takich silnych emocji, ale jak przychodzą emocje, na przykład jakiegoś... Często u mnie się pojawia coś takiego, że na przykład, tak, powiem, miałam taką sytuację chyba z 2 tygodnie temu, że po prostu zaczęłam płakać. Zaczęłam płakać i zamykam oczy i tak się zastanawiam, dlaczego ja płaczę? Co się dzieje takiego, że ja płaczę? Co się zaczyna uaktywniać? Najczęściej jest tak, że coś się w życiu w naszym może wydarzać, coś może się zmieniać. Może być tak, że zaczniemy robić jakieś nowe rzeczy i to może powodować lęk, strach przed zmianą i może powodować w nas emocje. I wydaje mi się, że ja teraz tak to też oceniam w siebie tutaj w tym momencie, że to, co 2 tygodnie temu u mnie się pojawiło, to było spowodowane... już spowodowane tym, że na przykład ja tutaj będę. Mhm. Ja wiedziałam, że to jest dla mnie wyjście też z jakiejś strefy komfortu, mówienie o rzeczach, o których wcześniej nie mówiłam, tak, i mój umysł już mi tutaj wrzucał lęk, tak, strach przed tym, że po co ja mam tam pójść i po co ja mam w ogóle mówić i że znowu się zablokuję. Mówię znowu dlatego, że ja pamiętam w dzieciństwie, ja miałam bardzo zablokowaną ogólnie mówienie. I jak pamiętam, że jak się rozwijałam na początku, to sobie pisałam takie karteczki wszędzie w mieszkaniu, na drzwiach. I wiedziałam, że muszę popracować właśnie nad skupieniem uwagi, tak, bo totalnie była zaburzona, skupiona uwaga, że 1000 myśli na minutę nie umiałam się skupić. Ja mam na przykład tak czytając książkę. Z książką, tak, miałam właśnie tak samo z książką. I zauważyłam, że to u mnie to jeszcze jest do tej pory. Ja też że mam ja to czytam do pewnego momentu i za chwileczkę już albo usypiam, albo musisz wrócić albo ileś muszę tam... wrócić, tak. Myślę, że to są, że takie rzeczy, no to są też procesy na to, czasu potrzeba na to, żeby to wypracować w sobie. I też u mnie jest coś takiego, że ja na przykład szybciej łapię, później łapię informacje. Czyli na przykład ostatnio byłam na takim szkoleniu oddechowym, na 4 dni pojechałam, to tak, pierwszy dzień, drugi, trzeci, to ja dopiero to, co było w pierwszym dniu, to załapywałam dopiero w 3. Czyli tak jakbym z opóźnieniem po prostu informacje przetwarzała i zapamiętywała. To w sobie zauważyłam. I ja sobie dałam na to po prostu prawo, że tak mam. I często mi się zdarzało tak, że na przykład gdzieś jakaś sytuacja była i ktoś mi zarzucił. No przecież mówiłem tyle razy, nie pamiętasz, nie słyszałaś, albo w ogóle gdzie ty byłaś i jakieś zarzuty. A ja mówię, Boże, no ja tak mam, że ja od razu nie załapię tej informacji, załapię ją dopiero później. Wiesz co, z naukowego punktu widzenia to jest zrobione tak, że nasz mózg pamięta wszystko. Znaczy wszystkie informacje on ma zapisane, tak na dysku twardym. I nawet, co może się wydawać kompletnie paradoksalne i abstrakcyjne, możemy sobie przypomnieć szczegóły czegoś, co się działo chociażby, nie wiem, 10 czy 20 lat temu. To jest głęboko w naszym mózgu, tylko że my... Podświadomości, tak, tylko że my nie potrzebujemy z tego korzystać. To jest jakby zbędna pamięć RAM, którą mamy ograniczoną, dlatego nasz mózg po prostu jakby tego nie pamięta. Ale właśnie przechodząc w stan hipnozy, jesteśmy w stanie sobie to wszystko przypomnieć. I wyczyścić to, co niepotrzebne. Dokładnie. No, tak. Możemy wyczyścić te rzeczy, których nie pamiętamy. I wgrać nowe. Albo je zastąpić. I zastąpić. Czyli zastąpić jakby nasze odczucie tego, co się tam działo x lat temu, o czym nawet nie pamiętamy, ale może mieć to wpływ na teraźniejszość.
Tak, no i też jest, że nie każdy ma obie półkule tak samo też rozwinięte. Jedni mają bardziej półkulę kreatywną, drudzy bardziej logiczną, prawda? Na przykład jak ja chciałam właśnie u Joe Dispenza, jak się dowiedziałam, jak sobie to można stosować, to na przykład uczyłam się na początku czyścić zęby lewą ręką. Żeby ten Tak. odruch zmienić, ten nawyk. Tak. I dużo rzeczy zaczynam odwrotnie robić. Na przykład często jak zaczynałam prawą, to zaczynam lewą. I zauważam po prostu ten ruch, że jest inny po prostu, nie? No tak, bo 95% podobno to chyba, czy 90% wszystkiego, co robimy w ciągu dnia, to jest wgrany proces. Dlatego ja robię teraz te 4 czynności tylko. Też chyba tak spróbuję. Znaleźć sobie właśnie takie naprawdę to, co kochamy robić i zająć się tymi 4 rzeczami, czy tam 2, czy 3. Obojętnie ile to będzie, co to będzie. Ważne, żeby robić to, co się kocha. Tak. I to rozwija nie tylko to, że ja przekazuję na przykład praktykę, czy warsztaty. Mnie to też bardzo rozwija. To idzie w dwie strony. Myślę, że tak, bo przy okazji też sama czegoś o sobie się cały czas dowiadujesz. Tak. Też jestem nie tylko nauczycielem, ale też jestem uczniem, bo tak naprawdę każdy z nas ma nauczyciela w sobie. O tym też mówi właśnie mantra, którą otwieramy przy praktyce. Otwierającą mantrę śpiewamy, że łączy się ze swoim własnym nauczycielem w sobie sanskrytu, który mnie poprowadzi. Dobrze, powiedz mi tak na koniec części pierwszej, jakie jest twoje zdanie na temat stosowania psychodelików w celach duchowych? Bo temat jest bardzo znany, powiedzmy, chociażby ayahuasca, czy nie wiem, inne ceremonie, które niby mają nas przybliżyć do tego stanu. I co w ogóle o tym myślisz i jak to jest według ciebie? Za dużo nie mogę powiedzieć, bo nie byłam nigdy na takiej ceremonii ayahuaski i na innych tam ceremoniach. Wiem, że takie coś się odbywa, aczkolwiek miałam styczność z psychodelicznymi, nie wiem jak to nazwać, substancjami, tak, ale to było w gronie takim swoim zaufanym i mogę tylko powiedzieć, co się u mnie wydarzyło w takiej sytuacji. Więc bardzo mi wyrywało z emocji. Okay. Bardzo. Ja nawet w ogóle nie spodziewałam się, że coś takiego może się wydarzyć. I uważam, że takie jest moje zdanie, że jeżeli znajdzie się na przykład osobę, która poprowadzi naprawdę odpowiednio, ceremonialnie drugą osobę, która naprawdę jest w potrzebuje, bo czuje, że tam głęboko coś tam siedzi, jest osadzone i potrzeba jest tam zaglądnąć, a żadne inne metody nie działają albo działają, ale nieskutecznie, no to nie jestem przeciwna temu. Nie jestem przeciwna temu, bo mówię, nigdy nie brałam udziału w takiej konkretnej ceremonii, aczkolwiek miałam myśli o tym, żeby kiedyś pojechać i właśnie taką ayahuaskę spróbować, bo też dużo czytam. Ale mówię, nie jestem ekspertem. Nie jestem ekspertem. Natomiast sama teraz stosuję microdosing. Ja też. Tak, w tej chwili właśnie pierwszy miesiąc zastosowałam. A już od roku. Co prawda powinienem robić przerwy, ale też nie stosuję tego tak jak protokół tego bodajże Fadimana, że tam chyba co 3 dni. Znaczy jest parę różnych protokołów. Ja tak stosuję bardziej intencjonalnie. Powiedzmy 1-2 razy w tygodniu, tak średnio. Bo był etap, że brałem co drugi dzień, ale zwiększałem te dawki, zwiększałem i tak stwierdziłem, że kurczę, zwiększam te dawki, ciężko tu mówić o efekcie, bo to właśnie efektu ma nie być, bo to jest jeszcze pod tym takim, powiedzmy, tą granicą odczuwalności czegokolwiek,
że to można funkcjonować normalnie, ale no nie wiem, jakoś tak miałem wrażenie, że to w ogóle już nie daje żadnych efektów zamierzonych. A to teoretycznie efektem zamierzonym powinna być lepsza koncentracja, lepszy taki flow właśnie, kreatywność. Myślę, że u mnie to właśnie nastąpiło, dlatego że ja dokładnie dzisiaj minęło 40 dzień, który właśnie wzięłam sobie tą dawkę i zastosowałam. No i postanowiłam, że zrobię to przez 3 miesiące. Więc i później stop, tak? Ale szczerze mówiąc, ja się przygotowywałam na to, bo to nie jest tak, że po prostu ja już o tym słyszałam dawno, że coś takiego jest, ale ja czułam, że ja nie jestem na to gotowa mentalnie. Więc miesiąc temu poczułam to no i tak się stało. I tak jak właśnie mówisz, że mam dużo w sobie koncentracji, dużo kreatywności, tym bardziej, że ja teraz zaczęłam właśnie wychodzić więcej już bardziej online, więcej się pokazywać i widzę, że takie wsparcie mam po prostu z tym. Tym bardziej, że ja też postanowiłam sobie te pierwsze 40 dni, robię to tak rytuałowo i ceremonialnie, bo też biorę sobie bęben rano, bębnię sobie do ceremonii, robię sobie takie intencje, jaką chcę, jak chcę się czuć. A co, zaczynałaś od jakichś takich minimalnych dawek i wchodziłaś? Aha, od kropelki. Okay. Od kropelki do 20 i później od 20 w dół do pierwszej. Okay. Znaczy wiesz co, ja już tutaj też chyba jestem wypracowana, mam tą systematyczność, więc dla mnie takie uczenie się nowych rzeczy, wprowadzanie nie robi mi wielkiego już problemu, bo sobie to wypracowałam. To jest jakby, trzeba mieć też zaufanie do siebie trochę. Tak, zaufanie do siebie, no i myślę, że dużo daje to właśnie, po co to robię, dlaczego, co chcę osiągnąć. Czyli zamierzenie, cel, jaki chcesz osiągnąć, nie, że samo dla siebie, żeby spróbować, tylko tak, i czekać celu, na efekt i oczekiwać, robić. Tak? Co byś poradziła osobie, powiedzmy mnie, osobie, która jakoś by chciała siebie odkryć, znaleźć, czuje, że coś tam nie gra, czuje, że coś tam gniecie, czuje, że chętnie... A gdzie to czujesz? Gdzie ja to czuję? To jest dobre pytanie. No tak, bo często mówimy czuję, no ale gdzie to czujesz? Skąd wiesz, że to, co czujesz, że ciebie coś gniecie i że coś jest nie tak, że to jest twoje? Nie, to ja podejrzewam, że to w ogóle nie jest moje. To jest gdzieś tam przyklejone, jak taki rzep się tam gdzieś przyczepiło. Tylko właśnie ciężko mi jest zdefiniować, co to jest. Bo to jest, wiesz, taka trochę właśnie niepewność siebie, wycofanie, strach przed tym, co inni powiedzą, przed oceną innych. To czyli kontrola po prostu. Moim zdaniem jest to kontrola, bo gdy bardzo kontrolujemy, to wtedy właśnie przychodzą nam te myśli, że strach, że ktoś mnie oceni. Twój umysł po prostu, nasze umysły kontrolują. I gdy puścimy tą kontrolę, no to wtedy nie ma tych myśli. Cuda się dzieją wtedy. Tak, zaufanie do siebie przede wszystkim, tak. Mi też się czasami zdarza mi się, że też sobie myślę, czy ja to dobrze robię. Ale każdemu jakieś takie wątpliwości się w życiu zdarzają. Ale w naszym czasie, który my robimy teraz, że pracujemy z ludźmi, to tak naprawdę ludzie przychodzą i dają ci odpowiedź na to. Tak jak teraz ostatnio, tydzień temu na tym warsztacie, dziewczyny, one same do mnie mówią: Renia, ty to rób. Ty rób to, bo naprawdę pięknie to nas tak poprowadziłaś. Ja się tak pięknie tutaj czułam. I w pewnym momencie takie przyszło do mnie: ja? Ale później mówię: no tak, ty. Po prostu, jeżeli przychodzi mi takie pytanie, to jest niedowierzenie, to ja sobie sama odpowiadam: tak, to ty to robisz. Pamiętam, była sytuacja, kiedy byłam na plaży z koleżankami i ja wtedy, pamiętam, miałam tak permanentnie taką chęć dzielenia się właśnie praktykami.
medytacjami, to co ja robię. I dużo kobiet przychodziło, dawaj Renia, chodź robimy sobie jakąś praktykę na plaży. I była taka sytuacja, że robiłyśmy praktykę na otwarcie serca. I to się tak machało rękoma, tak się wykonywało, tak? Ręce, śpiewało się mantrę i leciała mantra, nie? Czantrowało się. I po pewnym czasie skończyła się medytacja i podszedł do nas mężczyzna i mówi tak: co wy tutaj robicie? Tak machacie tymi rękoma. A ja mówię: medytacja. Medytacja? A co to za medytacja? Ja mam z jogi kundalini. To ty jesteś nauczycielem. I wiesz, co ja zrobiłam? Nie, ja się tak schowałam. Po prostu było coś takiego, że ja? Rozumiesz? I ja to przyuważyłam i moja, nie pamiętam, z którą ja byłam wtedy koleżanką, mówi do mnie: widzisz, Renia? Obcy mężczyzna podszedł i tobie powiedział, że wyglądasz jak nauczyciel. Ty rób Tak, to. a ty to wyparłeś jakby z A ja siebie. to wyparłam. I ja nawet w tej chwili mam z tym, takie przechodzą mnie po prostu dreszczem, bo ja to czuję. Ja pamiętam to moje... Czym to jest spowodowane? Jak taką niepewnością? Niepewnością, że ja nauczyciel? Tak? Dlaczego? I później po pewnym czasie minęło 3-4... Ja cały czas byłam z tymi myślami. 3-4 miesiące. Ja pamiętam, się zapisałam wtedy na online, bo mam taką platformę i tam do tej pory jestem. I ja po pewnym czasie się patrzę, a tam zapisy na kurs nauczycielski. A ja od razu biorę to. I autentycznie. I to był moment, w którym ja się nie zastanawiałam. Ja nawet nie patrzałam się, ile on kosztuje, jakie to pieniądze, że to jest w Polsce, że będę musiała tam jeździć, jaki to jest wydatek. Ja od razu napisałam tak, maila. Samo cię znalazło. Samo napisałam maila, zgłoszenie dałam, jest. I później dopiero zaczęłam czytać. Tak, to jest właśnie też temat. rzecz, z którą ja próbuję sobie poradzić, ta niepewność siebie. Ale to już od dziecka pamiętam. Mniej lub bardziej, ale to tak, wiesz, narosło, zarosło, powiliło się, pomnożyło i tak do tej pory jest. No ale powiedzmy, że tak oczyszczam to. Staram się. Tak, i to jest właśnie to, że jak zaczniemy słuchać tej pierwszej naszej myśli. To jest najbardziej trafna jakby, tak? Najbardziej trafna. Drugą taką myśl miałam, bo też zrobiłam kurs masażu Kobido. I było identycznie. Siedzę sobie u koleżanki, rozmawiamy, ona tam tworzy olejki do twarzy, a ja mówię: fajnie by było tak, Aniu, nauczyć się masować twarz twoimi olejkami. A ona mówi: no to idź na kurs. Ja mówię: nie, no raczej chyba ja się do tego nie za bardzo nadaję. I za jakieś 2-3 dni, dosłownie bardzo szybko, patrzę się. Wróciło do ciebie. Kurs Kobido w Utrechcie. A ja sobie myślę: o, w Utrechcie? Dobra. Nacisnęłam i później dopiero zaczęłam patrzeć co i jak. I to były moje najlepsze takie decyzje. Decyzje po prostu. Później zaczęłam myśleć, jak to dalej zorganizować, chociaż tutaj w Utrechcie to nie było dużo akurat organizacyjnie, no bo blisko, ale jak już były wyjazdy do Polski, no to później zaczęłam Właśnie może czasami jest tak lepiej zrobić, bo później to się włączy jakiś wewnętrzny krytyk, a że nie, bo tu mi szkoda kasy, tak, za daleko, a to może w przyszłym roku, bo tu coś. Tak. I to jest to właśnie, że szybka decyzja czasami może być naprawdę dobrą decyzją. Chociaż są decyzje, które ja też muszę przemyśleć. Zdarza się tak? I w życiu tak się każdego Ale chyba dobrze jest zdarza. skierować się też intuicją. Tak, po prostu ja to poczułam tutaj. Czyli nie cały czas głową, tylko też trzeba zaufać intuicji, żeby nas poprowadziła. Dobra, myślę, że przejdziemy teraz do części drugiej. Część druga ma pozwolić widzom, słuchaczom poznać ciebie troszeczkę lepiej z innej strony, ale też niektóre pytania mogą wywołać u ciebie jakąś taką retrospekcję, wgląd w siebie. Jedne są łatwiejsze, drugie są może nie trudniejsze, ale wymagające więcej przemyślenia. O, tak to ładnie ujmę. Zaczynamy? Dobrze. Co motywuje cię każdego dnia? Co motywuje? Ja mam w sobie motywację już taką. Motywuje mnie to, że jak usiądę na matę rano
bo ja mogę tylko mówić o tym, jak się budzę rano, to pierwsze co siadam na matę i motywacją moją jest to, że ja po prostu siadam i praktykuję. I myślę o tym, jak się poczuję po praktyce. To jest bardzo To jest dla mnie twoja motywacja. motywacja. Tak. Jakie jest twoje największe marzenie? Moim największym marzeniem jest, aby mój syn mówił płynnie. To jest jedno moje takie z największych marzeń. Mam jeszcze jedno marzenie też, aby ktoś pomógł ze mną razem wspólnie napisać moją książkę, bo ja nie nadaję się do pisania. I widzisz, mówię już sobie, do czegoś nie nadaję, ale wiem, że tutaj potrzebuję wsparcia. Bardzo bym chciała wydać książkę i naprawdę poszukuję osoby, która by mi w tym pomogła. Znam taką. Będzie u mnie jutro. Krzysztof napisał 11 książek. Teraz jest w trakcie pisania kolejnej. Ale czujesz historii? Bo mi chodzi o moją historię. Myślę, że by sobie z tym poradził, ale to mogę dać ci do niego namiar i sobie porozmawiacie. Dobrze, powiedz mi, jakie jest twoje ulubione miejsce w Polsce? Nie mam za bardzo takiego miejsca w Polsce. Ja mogę powiedzieć o na przykład na Mazury, jak jeździłam. To mi się bardzo tam podobało. Ogólnie ja w ogóle bardzo mało podróżowałam. Ja jestem kobietą, która w ogóle, ja nie byłam nigdy na żadnych wakacjach takich typu właśnie jak gdzieś palmy, baseny, takie wakacje jak to wyjeżdżają w rodzinach, ale za to byłam 2 razy w Indii na przykład, nie? No, więc to były moje wakacje i szykują się kolejny wyjazd do Indii, więc jakoś tam mnie ciągnie bardziej. Okej, super. Ja bym też z miłą chęcią pojechał do Indii, także. Ale to rozumiem, że gdzieś tam poza miasta, czy właśnie gdzieś tam takie... Na Kerale tam jadę, tak gdzie byłam w tym roku. No, ale to tam też jadę na takie specjalne spotkania, wydarzenia. Dobrze, kolejne pytanie. Kim jesteś? Myślę, że jestem kobietą mocy, która uzdrowiła mnóstwo swoich ran emocjonalnych, która wierzy w to, że żyjemy tu po to, żeby doświadczać życia i żeby inspirować, dzielić się, pomagać, dać sobie pomóc też przede wszystkim. Co uważasz za swoje największe osiągnięcie? Myślę, że ogromnym osiągnięciem jest to, że w ogóle przyjechałam do Holandii sama, też z wielkiego desperactwa, bo był moment, gdzie jak ja zabrałam swoje dzieci tutaj do Holandii, to śmiano się ze mnie, że przyjechałam z motyką na księżyc, a ja mówię, jaka motyka, jaki księżyc, w ogóle o co chodzi? Więc to jest naprawdę ogromne dla mnie osiągnięcie, że osiągnęłam to wszystko sama tutaj, bo tak naprawdę nigdy nie miałam męża, nigdy nie miałam osoby wspierającej, która by mnie wspierała, prowadziła, a jednak wychowywanie 2 synów tutaj na obczyźnie i wystartowanie od zera, bez języka, bez Dokładnie, pracy. To jest ciężka rzecz. Także my naprawdę wiemy sami, co przeszliśmy, ile przeszliśmy i jestem ogromnie z tego dumna, że jestem w tym miejscu, w którym jestem po prostu i za to też dziękuję mojej mamie tak naprawdę. Pomimo tego, że były różne myśli do niej, ale to wszystko jest tak naprawdę już we mnie bardzo uzdrowione i bardzo cenię mamę za to, że ona mi dała tej mocy, tą siłę i teraz wierzę w to, jaką ona miała ogromną moc. Jaką ona miała ogromną moc, tylko że nie umiała po prostu korzystać nawet z tego. No bo takie były czasy, wiadomo, jakie nasi rodzice w jakich latach żyli. Więc bardzo zawdzięczam mojej mamie za to, że jaka jestem. Okej, powiedz mi, gdybyś miała napisać książkę o sobie, jaki by miała tytuł? Znajomy temat, to prawda? To ja. Jakie słowo denerwuje cię najbardziej?
Ale u siebie czy u innych? U innych. U innych. No jest wiele takich słów, które ludzie wymawiają niepotrzebnie, naprawdę. Ja też bardzo zmieniłam swoje słownictwo i też zrezygnowałam z wielu słów, takich na przykład jak właśnie masakra mówią, czy w ogóle jak przeklinają, tak? To tak nieładnie to brzmi. W moim takim odczuciu. Ja kiedyś też sobie tam potrafiłam krzyknąć i brzydkie słowo powiedzieć, ale po pewnym czasie ja to zrozumiałam, że to jest mi w ogóle niepotrzebne. Dokładnie, bo to jeszcze podejrzewam, że Takie destruktywne. nasila tą negatywną emocję. Tak. Kolejne pytanie. Jakie są twoje ulubione filmy? Nie oglądam filmów. Seriale? Nie Kanały na YouTube? Właśnie ja bardzo chętnie bym oglądała jakiś film, ale ja nie oglądam filmów i ja nie wiem, ja nie pamiętam nawet filmu, ja w ogóle nie pamiętam telewizji, ja nie pamiętam słuchaj, jak dzienniki telewizyjne, jak to teraz sobie próbuję przypomnieć, jak się oglądało, prawda, czy te reklamy, nie pamiętam po prostu. A książki? Książki, tak, książki przez ten czas, teraz ostatni bardzo dużo. Dobrze, to tak w takim razie jakieś takie 3 twoje ulubione. O. Doktora Hawkinsa, bardzo książki, które mnie też bardzo zmieniły. Podróż przez czakry i mam taką też ulubioną książkę Obudź swoje życie, czy Pokochaj swoje życie z Jogą Kundalini. Opisz siebie 3 słowami. Na pewno jestem odważna. Na pewno jestem bardzo pomocna i zdyscyplinowana. W jaki sposób najczęściej marnujesz czas? No marnuję czas. Czasami zdarzy mi się, że roluję telefon. To się też łapię na tym. To aż po prostu takiego szczała sobie robię sama. Nie, zostaw to, puść. Zdarza mi się. Już wiele razy słyszałem o tej metodzie z gumką na nadgarstku, że jak się łapiemy na jakimś nawyku, którego nie chcemy robić, czy coś, żeby sobie z tej gumki strzelić. Ale nie próbowałem. Jak wyglądałby twój idealny weekend? No, to na pewno w ciszy, gdzieś w lesie, w naturze. Cisza i spokój. Cisza, spokój, natura. Na co wydajesz najwięcej pieniędzy? No chyba na szkolenia, wyjazdy, inwestycje w siebie po prostu. Kiedyś bardzo dużo kupowałam, byłam w ogóle zakupoholiczką, kupowałam dużo różnych ubrań niepotrzebnych. Czyli takich pierdół tak zwanych. Pierdół, to ja w ogóle czyszczę cały czas dom, do dzisiaj jeszcze niektóre rzeczy mi zalegają, ale już bardzo dużo wyczyściłam ogrom, tym bardziej, że pochodzę też z domu, z mieszkania, gdzie moja mama w ogóle bardzo dużo wszystko zbierała i takie zawsze słowo, a przyda się. I do dzisiaj ja to słowo słyszę w sobie, w swojej głowie. Jak robię porządki, to jeszcze mi przychodzi, zostaw, przyda się. Czy masz jakieś doświadczenie z przeszłości, które zmieniło twoje życie? No, ja tak raczej doświadczeń, mam traumatycznych dużo doświadczeń mam i zmieniło to, że po prostu czuję dużo wolności po prostu czuję. Myślę, że tak. Co jest twoją największą słabością? Ciasteczka. Tak. No, jestem łasa na ciasteczka, ale ostatnio niestety dostałam diagnozę i niestety gluten. No i teraz zacznę piec sama ciasteczka bezglutenowe. Tak. Także mam nowe wyzwanie do nauki. Pieczywo jest bezglutenowe, makaron jest bezglutenowy. Co jest dla ciebie najważniejsze w relacjach międzyludzkich? Myślę, że ta szczerość, żeby być naprawdę, chociaż czasami mówią, że do bólu szczery, tak? Znać tą granicę tej też szczerości i umieć właśnie podać tą rękę drugiemu człowiekowi, czyli czynić dobro, dawać dobro, brać dobro, być dobrym człowiekiem. A jaki jest twój typ osobowości? Tak z grubsza swoimi słowami, bo
Niektórzy robią jakieś takie testy. Tak, no ale robią testy, tak. Myślę, że jestem duszą towarzystwa. Tak, bo wyciągam wnioski takie, jak mówią do mnie po prostu osoby, ludzie jak do mnie mówią. Duszą towarzystwa byłam taką jeszcze jak mieszkałam w Polsce, a tutaj bardziej taką jestem właśnie, że wspierającą, że te kobiety czują takie wsparcie ode mnie. Można powiedzieć z misją. Z misją, tak. I ja się naprawdę tych słów, rzeczy dowiaduję od kobiet, że one tak mnie postrzegają. Jaka jest twoja ulubiona potrawa? Potrawa? Ja najbardziej lubię gotowane rzeczy. Takie. Ostatnio zakochałam się w kaszy jaglanej. Także nie mam takiej jednej stricte ulubionej. Ja po prostu odkrywam cały czas nowe i jak się nieraz uczepię jednego, to po prostu jem to w różny sposób. Czy to będzie kasza jaglana właśnie, czy to będzie na słodko, z bananem, z żurawiną, albo z warzywami, z kabaczkiem. Po prostu chyba teraz w tym momencie kasza jaglana. Okej. Króluje u ciebie na Tak. stole, tak? Dobrze. Jakie masz nawyki, które chciałabyś jeszcze zmienić? Nie wiem, nie przychodzi mi teraz nic do głowy. Czy w swoim życiu robisz to, co zawsze chciałaś robić? Tak, teraz tak. Tak. A czy masz jakieś marzenie, którego jeszcze nie zrealizowałaś? Myślę, że chciałabym troszkę więcej podróżować, bo naprawdę bardzo mało świata zobaczyłam. Więc chciałabym zobaczyć więcej miejsc takich bardziej mocy miejsc. Bo raczej mnie takie wakacje właśnie typu hotele i baseny to już nie są w moim stylu, bardziej tak, tam za dużo ludzi, tak też odczuwam właśnie, że tam gdzie jest za dużo ludzi, byłam ostatnio w takim miejscu, to zauważam po prostu to, że już taki chaos w mojej głowie się pojawia, jak słyszę, tak jest taki harmider. Ale bardzo bym chciała więcej podróżować i gdzieś w takie miejsca bardziej mocy, bardziej odkrywania, bardziej połączone właśnie z sobą, z ciałem. Właśnie jestem ciekaw, czy są jakieś takie, nazwijmy to wakacje, takie dla osób w rozwoju duchowym. Są takie? Są takie. Wszystko wiadomo, to się wiąże z kosztami, bo to są drogie dosyć wycieczki. Ja jestem, myślę, na tyle odważna i gotowa, żebym mogła sama podróżować. Tym bardziej, że to, co doświadczyłam po ostatniej podróży z Indii, jak wróciłam, to czuję, że mogłabym. Tylko że największą barierą jest, i chyba to byłoby moim takim chyba marzeniem powrotu do wcześniejszego pytania, co mówiłeś, no jednak język angielski, bo akurat to jest moja naprawdę ogromna bariera, bo nie mówię w języku angielskim i myślę, że mam w sobie coś takiego, że ja się nigdy nie nauczę. Jest to we mnie. Jest to we mnie, bardzo głęboko to siedzi. Próbowałam, uczyłam się i myślę, że nie wiem, czy to jest jeszcze nie mam gotowości, czy to faktycznie jest to przekonanie, czy kiedyś to nadejdzie, że się nauczy. Wiem, że muszę po prostu uczyć się, żeby się też nauczyć, tak? A tutaj chyba troszkę to opuszczam, bo jak wróciłam z Indii, no to uczyłam się trochę na Duolingo, tak? Ale jakoś z racji tego, że dużo rzeczy robię, zaczęłam odpuszczać. Zaczęłam odpuszczać to, bo nie na wszystko też mam czas. Bo trzeba też i spać i odpoczywać, a mi bardzo dużo czasu pochłaniają właśnie mandale. Wieczorami je maluję codziennie, a rano praktyki. Więc nie wiem, może kiedyś się już jakoś tak się przekliknie w głowie i zacznę ten język szkolić. Jakie są twoje cele na najbliższy rok? Plus minus na rok. Plus minus na pewno rozwinąć w siebie tak związane z warsztatami, z praktykami, bo mam teraz od niedawna salę, w której daję co środę praktyki. Więc to jest takie mój cel na to, żeby przekazywać te praktyki i łączyć się z osobami, które
które będą po prostu tego potrzebować. Niech przychodzą te osoby, które chcą doświadczać, uczyć się, przekazywać tą wiedzę. Warsztaty tworzenia, czy mandali, czy warsztaty jogowe. Wszystko związane z tym tak naprawdę. Jaki był twój pierwszy zawód, twoja pierwsza praca? Moja pierwsza praca to ja sprzedawałam kasety magnetofonowe. Pamiętam, w Polsce to był taki przyczepa kampingowa i w tej przyczepie siedziałam i sprzedawałam kasety. Ja w ogóle to kiedyś byłam taką DJ-ką. Tak, także ja trochę DJ-owałam sobie. DJ Renia. DJ Renia. Bardzo czułam zawsze muzykę. Byłam kiedyś fanką Tiesto. Okay. Powiedz mi, na kim możesz polegać najbardziej? Na pewno polegam najbardziej na sobie, ale mam wiele kobiet, mam wiele przyjaciół, nad którymi mogę polegać. Wiem, że gdy zadzwonię, to zawsze będę wysłuchana. Wiem, że gdybym potrzebowała wsparcia, to mam mnóstwo takich osób koło siebie. Mam pytanie, na które już sobie sam udzieliłem odpowiedzi, ale mimo wszystko zapytam. Co sprawia, że twój dzień jest udany? Na pewno to, jak się wyśpię, rano wstanę, jestem wyspana i mam zaplanowane i to, co mam zaplanowane, to wszystko się wydarzy, no to wtedy jest super. Wtedy ja siebie klepię się po ramieniu i mówię, super jesteś, wszystko zrobiłaś tak, jak zaplanowałaś. Czy masz talent, który uważasz, że zmarnowałaś? Talent? Talent, czy jakąś umiejętność, czy może jakąś pasję, którą miałaś kiedyś i porzuciłaś? Wiesz co, ja kiedyś mówiłam od tyłu. Tak. Wow. Tak. Wiem, że gdybym trenowała to na pewno coś by z tego było. A mówię to dlatego, że to niespodziewanie się o tym nawet dowiedziałam. To było wiele, wiele lat temu. Ja sobie lubiłam zawsze malować literki. Tak? Może stąd też te mandale teraz się pojawiły. I ja sobie często jak pisałam sobie literki, pisałam swoje imię. Renata Pergał. I jednego razu przeczytałam od tyłu moje imię. Łagreb Ataner. I ja tak sobie pomyślałam, jak to ładnie brzmi w ogóle. Łagreb Ataner. I później jakoś tak mi weszło w to w nawyk, że jak gdzie nie chodziłam, gdzie jakieś były billboardy czy coś gdzieś, to po prostu uczyłam się czytać od tyłu. W tej chwili pewnie na pewno nie umiałabym przeczytać już tak na biegu, na szybko. Szybko Okbysz na przykład, Tałkyszpat. Także jest coś takiego, że musiałabyś poćwiczyć. Muszę poćwiczyć. Przypomnę sobie jakieś słowo, owąs na przykład, tak? Szklanka, aknalcz, że tak sobie przypomnę, skupię się, tylko muszę je powtórzyć, żeby sobie odwrócić je. I tak szybko to robisz. Ja bym potrzebował, nie wiem, parę przynajmniej ładnych sekund, żeby tak w głowie to sobie po pierwsze zwizualizować i dopiero później od tyłu jakoś ten napis rozczytać. Oskar Rakso. Rakso. No. Prawie jak Rambo. Dobrze. Jakich 3 rzeczy nauczyłaś się w ostatnim roku? Dbać o siebie. Stawiać siebie na pierwszym miejscu. Na przykład właśnie tych dyscypliny. Przede wszystkim. Tak. Systematyczności. Co dzieje się po śmierci? Ja myślę, że dusza idzie i szuka swojego miejsca. Czy wierzysz w reinkarnację? Tak. Co było twoją największą porażką i co z tego wyniosłaś? W tej chwili nie uważam, że wszystko to, co się tam zdarzyło, było porażką, ale w momencie
kiedy myślałam, że mam porażki, no to były moje relacje. Tak, wiele relacji mogę powiedzieć, że były dla mnie I porażką teraz traktujesz kiedyś. po prostu jako naukę. Teraz jako lekcję wyciągam z tego, tak. Czym jest dla ciebie prawdziwa kobiecość? To jest to, jak wyraża siebie, jak dba o siebie. Co joga dała ci w życiu? Joga? Mhm. Oj, spokój. Spokój, połączenie z moim ciałem, uzdrowienie mojego ciała. Przede wszystkim uzdrowienie. Gdybyś mogła zmienić jedną rzecz w swoim życiu, co by to było? Nie wiem, co bym mogła zmienić. Okej, następne w takim razie. Jakie było najpiękniejsze miejsce, które odwiedziłaś w życiu? Powiedzmy pod kątem wizualnym oraz emocjonalnym. No, myślę, że to właśnie jak byłam w Indiach. Tam było mnóstwo miejsc. Akurat pierwsza myśl, jaka mi przyszła, to był wodospad. Mhm. To był wodospad, w którym właśnie pod A wodospadem, powiedz w którym mi, byłam. czy obalasz ten stereotyp, że tam jest taki brud, smród w Indiach? Nie, znaczy są miejsca oczywiście, bo są miejsca, w którym ja też byłam, no to bardzo było brudno i bardzo biednie i ja tam tak jakbym trochę byłam taka zniesmaczona i taka w ogóle zdziwiona, że przecież Indie to takie świadome państwo i tam wszystko się z tych Indii wywodzi, a ci ludzie w ogóle żebrają na tych ulicach ale później tak doszło do mnie, no i też z pomocą mojej przyjaciółki, która mi tam wspierała, no zrozumiałam, że po prostu każdy wybiera swoją drogę. Jednemu będzie dobrze spać na ulicy i obudzić się rano na tej ulicy, drugi po prostu będzie stawiał domy i będzie mieszkał w domu. Każdy ma swoją po prostu swój ścieżkę. wybór. Tak. Jaki jest twój największy lęk i co robisz, aby go przezwyciężyć? No, lęk jest chyba wyjście przed publiczność, taką większą. Chociaż już dużo mam przełamane, bo już same to, że prowadzę praktyki, już tak nieraz jest 20 osób, no to już sporo. tak, ale wydaje mi się, że gdybym na przykład miała wyjść na taką większą scenę, bo miałam raz do czynienia z taką sytuacją, no to w paraliż po prostu całego ciała, to nie wiem, jak teraz bym sobie z tym mogła poradzić, ale myślę, że no, na pewno oddech i wyciszyć się po prostu. Te kilka godzin, tak jak tutaj miałam przyjść, no to te kilka godzin ja się wyciszyłam. Tak już od 11, bo skończyłam praktykę do tej godziny, zanim wyjechałam. Byłam w totalnej ciszy, w skupieniu i się przygotowywałam po prostu do przyjazdu tutaj. Jak zwykle wszystko tkwi w naszej głowie. Tak. W wykonywaniu jakiej pracy byłabyś kompletnie do niczego? O Jezu, chyba myślę, że praca przy komputerze. Mhm. Tabelki, Excele. Po prostu. Czyli praca księgowej, tak trochę. To nie, papierki, mi się zaraz po prostu wszystko miesza w głowie, w oczach i ja już nic nie widzę. Gdybyś miała dodatkową godzinę dziennie, na co byś ją przeznaczyła? Na malowanie. Okay. Od czego jesteś uzależniona? Myślę, że od malowania, od praktyk, od jogi. Od tego to ja mam To jest zdrowe uzależnienie. Tak. Czy czujesz się nieswojo, jak musisz wyrażać emocje? Nie. Nie czuję się właśnie i dlatego nie mam z tym problemu z wyrażaniem właśnie emocji. Nie wiem, skąd ja to mam, bo rozmawiając na przykład z wieloma innymi kobietami, które przychodzą do mnie i mówią o emocjach, to one na przykład indywidualnie przychodzą, to mówią, nie mogę w gronie robić tego, nie mogę z tobą rozmawiać, bo mają bardzo dużo wstydu. Wstydu też jest dużo, tak? Ja też z wstydem dużo pracowałam, więc rozumiem te kobiety. I to trzeba czasu, mi się wydaje. Na wszystko potrzeba czasu. Czasu i trochę chyba się oswoić pomalutku, też. tak, tak. Kim chciałaś zostać, jak byłaś dzieckiem? O Jezu, chciałam tak bibliotekarką, pamiętam.
nauczycielką. W sumie teraz jest coś tam koło tego. O, poniekąd tak. Tak, poniekąd jest. Ale ja pamiętam, jak ja lubiłam sobie robić właśnie listę mojej klasy, zapisywałam i no malowałam też. Dużo malowałam, tak jak właśnie literki malowałam. Także dużo chyba tak z dzieciństwa gdzieś obudziło się we mnie. Śpiewałam też w zespole, tańczyłam. Teraz też lubię tańczyć. Czyli jakoś to powróciło. Trzeba Fajnie. odkrywać, znajdować, przypominać sobie właśnie, co w dzieciństwie lubiliśmy robić i zapoczątkować to od nowa. Gdybyś mogła zamieszkać w dowolnym miejscu na świecie, gdzie by to było? Nie mam takiego miejsca jeszcze. Musisz je odkryć dopiero. Tak. Czy masz więcej pieniędzy, czy więcej wolnego czasu? Jejku. Czy więcej pieniędzy mam, czy wolnego czasu? Wolnego czasu nie mam, bo ja mam czas tak powypełniany, że wszystko to, co robię, pieniędzy. Wczoraj z Kladą się śmiałem, bo ona powiedziała tak samo jak i ja, że ani tego, ani tego. Tak, no nie wiem. Czego nie lubisz, co cię denerwuje najbardziej u innych osób? Czego nie lubię? Czego nie lubię? Czego nie lubisz i co cię denerwuje u innych osób? Aha. Nie wiem, ma jakaś arogancja, czy tego typu rzeczy. Tak, krzyków chyba. Krzyków. Tak. Myślę, że to jak ludzie często mówią coś, a tego nie robią. Tak, nie ma takiej spójności i to czasami widać. Powiedz mi ulubiony przysmak z dzieciństwa. Galaretka z bitą śmietaną. Galaretka taka kolorowa, czerwona, zielona, na to bita śmietana i starta czekoladka. Pamiętam. Czy wolałabyś ponieść porażkę, czy nigdy nie spróbować? Ponieść porażkę. Kiedy po raz pierwszy uświadomiłaś sobie, że nie jesteś już dzieckiem? Pamiętam, jak dostałam pierwsze mieszkanie. Miałam wtedy chyba 24 lata i weszłam do tego mieszkania i już tak miałam po remoncie, już tak umeblowane i tak siadam i sobie myślałam, ojejku, ja teraz będę musiała sama płacić za mieszkanie, za prąd, kupować jedzenie. I ja pamiętam to uczucie wtedy, już tak od mamusi wyszłam. W trakcie robienia czego tracisz poczucie czasu? Właśnie w trakcie malowania. Okay. Bo wtedy jak się patrzę, jak 11, nieraz spać. Patrzę 12, o nie. Dobra, jeszcze kropkę, jeszcze linię. I znowu kolejna godzina mija. Tak. Czy trudniej jest być dzieckiem, czy dorosłym? Chyba dorosłym. Bo dziecko zachowuje się naturalnie zupełnie. Tak? To my dorośli sobie szukamy różnych... Na siłę jakichś problemów. Tak. Co według ciebie oznacza być prawdziwie wolnym? Dla mnie teraz właśnie jest wolność. To, że nie mam z nikim kontraktu żadnego podpisanego. Nie mam żadnego kredytu. Wiadomo, że płacę tylko to, co podstawowe są rzeczy. I w każdej chwili, jakbym nawet dostała jakąśkolwiek propozycję, to mogę spakować walizkę. Dokładnie, nie jesteś uziemiona, jak to się mówi. I dla mnie to jest największa wolność. Czy wierzysz w życie pozaziemskie? Tak. To według ciebie sprawia, że życie jest piękne? Życie jest piękne wtedy, kiedy mamy połączenie z sobą, z naturą, kiedy czujemy zapach, kiedy słyszymy śpiew ptaków, że jesteśmy po prostu na ziemi. Że to jest, ściągniemy buty i chodzimy po tej trawie, że nawet jak pada deszcz, że on też jest nam potrzebny, chociaż mamy go teraz za dużo, ale do czegoś to jest potrzebny, tak, że ten deszcz jest. I tak naprawdę to zależy od nas samych, jak my rano wstaniemy i będziemy narzekać, czy to jest znowuż ten deszcz, czy po prostu zaakceptujemy, tak, że bo też od razu taka z jest. samego rana dajemy sobie takie negatywne nastawienie, narzekając. Tak. Nie możemy zmienić pogody, tak, ale możemy zmienić to, jak będziemy się czuli.
Mhm. Czy będziemy tańczyć w deszczu? No. Jaki jest twój obecny stan umysłu? Myślę, że zrównoważony. W jakiej sytuacji kłamiesz? Wow, ale pytanie? W jakiej sytuacji kłamię? Staram się nie kłamać. Ale czasami jest coś takiego, że się ominie coś, żeby tak, Czy taki unik taktyczny? tak, czasami potrzebne są te uniki taktyczne. Dokończ proszę zdanie. Jeśli wszystko jest pod kontrolą... Nie wiem. Okej, Nie wiem. dobrze. Po prostu dla mnie słowo kontrola wzbudza Mhm. już może nie emocje, ale wzbudza we mnie już, że... Pewien dystans. Tak, Mhm. tak, słowo same Okej. kontrola. Jaki talent najbardziej chciałabyś posiadać? Chciałabym jeszcze głębiej wejść w malowanie mandali, bo widziałam naprawdę ogromne obrazy takich mandal i Byłaś, że tak powiem, w ja szoku. mogłabym się po prostu godzinami przyglądać i ogromne we mnie taki pokład takiej energii się budzi, takiego pragnienia, żebym chciała po prostu stworzyć jeszcze głębsze, jeszcze takie soczyściejsze te mandale, takie mam ich obraz po prostu i dlatego dużo czasu mi to pochłania, zajmuje malowanie. Powiedz mi, o czym myślisz negatywnie zbyt często? Nie wiem, być może będzie to taka sytuacja, że wyjdę stąd i będę znała odpowiedź. Okej. Bo być może tak będzie, bo tak jak mówię, kiedyś ktoś mi powiedział: Renia, ty to masz spóźniony zapłon. Naprawdę. To później możesz w komentarzu na dole napisać. To później mogę powiedzieć to w komentarzu. Dobrze. I być może tak jest właśnie, że nie znam odpowiedzi teraz, a później się okaże, aha, no przecież to jest to. Olśnienie. Olśnienie się robi, więc nie chcę tutaj wymyślać coś, co nie wiem po prostu na ten moment. Nie ma problemu. Co najbardziej cenisz w swojej obecnej sytuacji? Cenię właśnie swój czas, który wykorzystuję i jak go wykorzystuję, że nie marnuję tego czasu. Jest on wypełniony moimi dobrociami, które sobie sama stwarzam, że potrafię się zorganizować samego rana już, że pomimo tego, że jeszcze też pracuję, tak 3-4 godzinki dziennie jeszcze pracuję, wracam do domu i naprawdę ten mój czas bardzo szanuję, dbam o niego, jak go wypełniam, z kim rozmawiam, z kim się spotykam. To, czego świat teraz potrzebuje, to? Wydaje mi się, że takiego otulenia, zrozumienia jednej, drugiej osoby, wsparcia drugich osób, bliskich. Tak, myślę, że tak, bo dużo się ludzi budzi, dużo ludzi się otwiera na nowe rzeczy, dużo ludzi chce doświadczać, uczyć się właśnie i znajdować w sobie potencjał, kształcić się i to jest właśnie piękne, że właśnie są te możliwości teraz. Bardzo. No właśnie, i przy okazji połączymy może to z ostatnim pytaniem już. Co byś poradziła młodym ludziom, ale powiedzmy, że każdemu, kto chce jakby zmienić coś w swoim życiu, ale boi się ryzyka czy porażki? Rób to pomimo tego strachu, bo tak naprawdę to ten strach to jest tylko w naszych głowach, to jest wyobraźnia tego, że on jest. To jest tylko słowo, sytyry, ach. A tak naprawdę nie ma strachu. To jest wszystko wykreowane, wgrane nam, nie rób tego, po co. Albo ja robiłam pomimo strachu, pomimo tego, że pamiętam moje szkolne wystąpienia, jak wychodziłam ja pamiętam te momenty, przypominały mi się te momenty, kiedy właśnie ten strach największy wszedł do mnie, do mojej głowy, do mojego ciała. Najczęściej go otrzymujemy w szkołach. Tak. A to
przywoływani do tablicy przez nauczycielkę. Tak. Rzucanie kluczami. Ja pamiętam to, dużo się we mnie wykopało. Dzięki właśnie rozwoju, dzięki temu, że zagłębiałam się w sobie, przypominałam różne zdarzenia i uwalniałam to po prostu. Odpuszczałam, wypuszczałam to, że to nie jest moje, że ja już nie mam na to zgody, żeby to trzymać przy sobie. Więc jeżeli ktoś bardzo czuje, potrzebuje, że chce, ale bardzo się boi, zrobić pomimo lęku, pomimo strachu i zobaczyć, co się wydarzy właśnie po tym, jak ja to zrobię. Mhm. A na pewno otwierają się wtedy takie przestrzenie. Trzeba spróbować. Tak. Dobrnęliśmy do końca. I w zwyczaju tego podcastu jest to, że proszę gości na koniec, żeby powiedzieli coś do słuchaczy, coś, co będzie podsumowaniem, złotą myślą, może jakąś poradą od ciebie dla widzów, słuchaczy. Może być takie krótkie podsumowanie w ogóle tego, co dzisiaj powiedzieliśmy. Dobrze. To moim takim radą będzie to, aby połączyć się ze sobą po prostu i odkrywać swoje talenty, swoje pasje, dzielić się z tym z innymi, bo ja wiem, jak to działa energetycznie. Często nam mówiono, że nie chwal się, na przykład, nie? I wtedy ludzie się blokują pokazywać swoich właśnie, czy obrazów. Ja mam okazję być u pewnej kobiety i ona zaprowadziła mnie na strych i pokazała mi swoje obrazy. I ja mówię, czemu ty ich nie pokażesz? Ona, a po co? A kto to będzie oglądał? Po co? Ja mówię, takie piękne obrazy. To jest to, że właśnie my często te swoje talenty ukrywamy, bo wydaje nam się, że ktoś nas krytykuje, ocenia, albo że to jest do kitu. I gdy wychodzimy z tym i pokażemy jednej, drugiej, trzeciej osobie, to wtedy tak naprawdę ta druga osoba może w nas odkryć jeszcze większy, głębszy talent. Dokładnie, którego my sami nie potrafimy zauważyć. Cudowne podsumowanie dzisiejszego podcastu. Bardzo ci dziękuję za to, że zgodziłaś się do mnie przyjechać i porozmawiać ze mną. Na pewno to była inspirująca i bardzo wartościowa rozmowa. Wszystkie twoje media społecznościowe, wszystkie linki na pewno będą umieszczone w opisie, także jak ktoś z widzów będzie chciał nawiązać kontakt z Irenią, to serdecznie zapraszam. Was, drodzy widzowie, również też zapraszam do subskrypcji i do napisania komentarza, co fajnego wynieśliście z dzisiejszego filmu. 80% z was jeszcze tego nie robi i ja to wszystko widzę. No i ty, Oskar, w ogóle robisz bardzo fajną tutaj robotę. Dziękuję. Bardzo tobie kibicuję, bo widać to, że robisz to z pasji. No to tak, tą pasję powiedzmy odkryłem raptem 3 miesiące temu, ale wkręciłem się i czuję, że jestem coraz lepszy w tym, co robię. Pomimo jeszcze wielu rzeczy, które muszę doszlifować, to i tak jest lepiej niż podczas nagrywania chociażby pierwszych paru podcastów. No ale na pewno 3 miesiące temu było inaczej jak teraz. Zdecydowanie. Więc za 3 miesiące będzie jeszcze inaczej i To to na będzie pewno. tylko lepiej. Tak jest. Też w to głęboko Także wierzę. też ci bardzo życzę i bardzo tobie dziękuję za to spotkanie. Bardzo miło mi się z tobą rozmawiało. Mnie również dziękuję Jeżeli bardzo. o czymś zapomniałam, to kolejnym razem. Dokładnie. Zawsze możemy nagrać jeszcze jeden. Nie ma problemu. Dobrze, dziękuję ci bardzo w takim razie. Widzu zapraszam za tydzień, w środę o godzinie 19 na kolejny podcast. Dziękuję. Dziękuję. Cześć. Cześć.